Cześć, witam Was w moim dojo. Ja jestem Prospero, a to jest Pauper Dojo. Dzisiaj drugi odcinek. Przyznam, że nerwy już dużo mniejsze niż tydzień temu, głównie dzięki Wam i Waszej fantastycznej postawie. Naprawdę była to wielka przyjemność czytać Wasze komentarze, Wasze uwagi, więc jeżeli teraz też jesteście z nami, to śmiało możecie pisać, możecie się przywitać. Z chęcią też się przywitam z Wami wszystkimi. Jest Piotr Franek, siemanko, jest Bombaj, cześć Bombaj, bardzo, bardzo fajnie, że jesteście, bo dzisiaj znowu trening z Sensejem, będziemy grali ligę, a moim gościem jest dobrze Wam znany gracz z Warszawy, zawodnik bardzo zaangażowany zarówno właśnie jako gracz, ale i jako sędzia, oprócz tego członek drużyny CBZPL, prezes Warszawskiej Ligi Paupera, zwycięzca niejednego ogólnopolskiego turnieju, no i przede wszystkim mój dobry przyjaciel, czyli Jan Kuszyński. Cześć Kusza, witam Cię w Pauper Dojo. Cześć Prospero, dziękuję za zaproszenie. No dzisiaj, tak jak powiedziałeś, zagramy ligę. Zobaczymy, jak to nam pójdzie. Mam nadzieję, że trochę lepiej niż w zeszłym tygodniu czaczy. Mamy trochę prostszy deck do pilotowania. Zobaczymy, widzę, że jest z nami również Ludwik. Cześć Ludwik, pisze, że jesteście wy, czyli jest pewnie razem ze swoim tatą, z Robertem, czyli pozdrawiamy też Roberta Włodarczyka. Robert Włodarczyk to jest oczywiście zawodnik, dla którego wielu z Was wzięło udział w turnieju charytatywnym. Różne osoby też pytały, co tam słychać u Roberta, jak się czuje. Mogę potwierdzić, że widziałem go nawet niedawno na żywo, więc chyba nie najgorzej, nawet można powiedzieć, walka się udaje. Robert to zawodnik wagi ciężkiej, nie poddaje się, więc go pozdrawiamy. Cześć Hakamata, też fajnie, że z nami jesteś. Kusza, zacznę od podziękowań też Tobie, że zgodziłeś się wziąć udział w tym streamie. Dzięki również za pomoc w przygotowaniach technicznych, bo pomagałeś właśnie mi i Czaczy, byłeś naszym wiernym widzem na próbnym streamie, na którym nikogo nie było, bo w sumie nikt o nim nie wiedział, ale Ty do północy z nami siedziałeś, też bardzo Ci za to dziękuję. Tak, trochę problemów technicznych było, ale udało się rozwiązać, teraz powinno być już lepiej, na pewno lepiej niż na tym próbnym streamie. Również mam taką nadzieję. Zanim przejdziemy do rozmowy o naszej lidze dzisiejszej, jest jeszcze X Mariot, siemano, cześć. W sumie nie wiem, kto się kryje za tym nickiem. Hakamata to Damian Drozdowski, super, właśnie. To się dobrze składa, bo chciałbym najpierw z Tobą, Kusza, porozmawiać o turniejach. Jesteśmy w środku prawdziwego maratonu turniejowego, pauperowego. Ty jako zawodnik drużyny CBZPL chyba najwięcej jeździsz po turniejach po Polsce, za granicę i byłeś właśnie niedawno na turnieju Common Sense w Rzeszowie. Tutaj mały spoiler, turniej trio, razem w drużynie z Hubertem Tuszewskim i Piotrem Bajerem wygraliście. Wielkie gratulacje dla Ciebie i dla chłopaków, jeżeli nas oglądają, to też pozdrawiamy. No i powiedz w kilku słowach, jaki to był turniej, jak się bawiłeś, jakie będziesz miał wspomnienia? Myślę, że należałoby zacząć tutaj od dnia pierwszego, czyli od oczywiście turnieju solo. Nie wiedziałem, czego się spodziewać zupełnie. Przyjechałem, no i oczywiście jak zwykle to nie ty weryfikujesz metę, tylko meta weryfikuje ciebie, więc nie udało mi się ostatecznie wejść do top 8 niestety. Natomiast bardzo ciepłe przywitanie było ze strony Rzeszowa, bardzo fajna miejscówka też do grania. Myślę, że jest fajna perspektywa też na organizację dalej jakichś też trochę większych turniejów. Może nie na taką skalę jak największe komony, ale na pewno jest trochę miejsca do grania, więc mam nadzieję, że też będą się pojawiały następne zaproszenia ze strony Rzeszowa. No tak jak mówiłem, meta zupełnie inna niż to, czego bym się spodziewał po tym, jak wygląda aktualna meta na przykład na Modo, czy nasza warszawska meta. A na co się szykowałeś? Czym grałeś i właśnie Tak, co grałem cię na zaskoczyło? single playerze Affinity, spodziewałem się, że będzie trochę Glee combo, spodziewałem się właśnie jakiejś Ponzy, spodziewałem się Gruul Rampy, Rakdos Madnessa, Kuldoty, tego typu rzeczy. No okazało się, że Glee combo nie było na przykład żadnego, pomimo tego, że jest to jeden z najczęściej aktualnie granych deków, zarówno na Modo, jak i in real life, że tak powiem. Nie było w ogóle takich deków. W pierwszych dwóch rundach trafiłem na Jordana, w sensie nie na samego Jordana, tylko na deck Jordana, którym grał Van Lubow, oraz na Bogle, więc zupełnie mnie to zbiło z tropu. No te dwie rundy akurat udało mi się wygrać, niestety następne trzy już nie do końca poszły tak dobrze. Więc no niestety meta mnie trochę zaskoczyła. No poprawiło się oczywiście na drugim dniu, tak jak wspomniałeś, udało nam się wygrać Team Trio razem z Piotrkiem i z Hubertem. Drugiego dnia już zmieniłem deck na Dimir Wróżki, ze względu na kompatybilność po prostu z innymi deckami. Hubert grał
Rakdos Madnessem, a Piotrek grał Dredgem. No i tutaj udało się wygrać nam 2 pierwsze rundy, w trzeciej przegraliśmy co prawda, ale w finale znowu w decydującym meczu, kiedy było 1-1, Piotrek ugrał Dredgem ostatnią grę na streamie i No, zwyciężyliśmy. to gratulacje, naprawdę, naprawdę fajnie. I mówisz Dimir Wróżki, Golgari Dredge i Rakdos Madness, czyli To był wszystkie Jump deki. Dredge A, i Jump Rakdos Dredge, okej. Madness, tak. Ale czyli we wszystkich dekach czarny, W ale wszystkich mimo dekach wszystko grał jakoś czarny, sobie ale tam nie gryzły się poukładaliście. pomiędzy sobą, więc było bezproblemowo. Super, super. Ja czytałem krótką relację z tego turnieju. Tutaj też naprawdę wydaje się, że ekipa z Rzeszowa robi dobrą robotę. Trzymam za nich kciuki, że to jest pierwszy, ale nie ostatni turniej. Widziałem, że w finale spotkali się Rafał Pękala z Mikołajem Kaletą i ostatecznie to Mikołaj wygrał, zawodnik z Krakowa. Nie miałem chyba przyjemności go poznać, ale go też pozdrawiam. Grał dekiem Grul Rampa, nomen omen. Chyba Tak mi tak. się wydaje. Niestety nie jestem w stanie ci powiedzieć, bowiem podczas już ostatniej rundy siedzieliśmy na afterze i akurat nie oglądałem wtedy streama z tego meczu, ale tak, wydaje mi się, że Grul Ramp to był, na pewno był w finale Grul Ramp, nie pamiętam tylko, czy ten Grul Ramp zwyciężył. Tutaj Haka może nam odpowiedzieć, bo pewnie pamięta. Właśnie deck, który jest hitem ostatniego czasu, jeszcze będziemy do niego wracać. Niemniej pozdrawiamy finalistów. Ja jeszcze tylko powiem, że rzeczywiście Rafał Pękala, jego kojarzę właśnie z jednego z paprykarzy, którego wygrał, grając mono u wróżkami, czym też wszystkich zaskoczył, bo wtedy akurat mono u wróżki w ogóle jakoś nie były w mecie, to była jakaś taka jeszcze starsza wersja, taka wiecie, z preordainami, z jakimiś brainstormami i tym wygrał, też zapadło mi to w pamięć, no tutaj drugie miejsce, więc też gratulujemy. A wracając do naszego tematu, Kusza, chyba, że jeszcze chwilę o turniejach, racja, bo powiedziałem, że cały maraton tutaj jeden, Tak, bo w a sumie jest właśnie, tak, nadchodzą jeszcze kolejne turnieje. W przyszłym tygodniu mamy turniej w Bielsku-Białej, na którym jest do wygrania tak, na przykład dofinansowanie na wyjazd na najbliższy Paupergedon, który odbędzie się w Rzymie w listopadzie, więc pewnie tam też się zbierze ekipa. Tydzień później będziemy mieli w Warszawie Paprykarz, hostowany przez Myszę, z głównym eventem w sobotę oczywiście. No i 2 tygodnie później największe święto Paupera w Polsce, czyli Common Magic Katowice w Spodku, tak, na dokładnie, które Common oczywiście obaj Magic. się wybieramy. Ja co prawda nie zagram singla, gdyż będę go prawdopodobnie sędziował, jeżeli nic się nie zmieni. Natomiast Team Trio będziemy razem grać w drużynie. Tak, dokładnie tak, więc to jest też turniej dla nas ważny, bliski sercu. Mam nadzieję, że pojedzie właśnie dużo ekip z Warszawy. My będziemy grali jedną z nich. Jeżeli chcecie się z nami zmierzyć na żywo, no to też zapraszamy do Katowic. Tam drużynowo się, mam nadzieję, spotkamy. Odnośnie Bielska-Białej jeszcze. Jedziesz? Nie, niestety do Bielska już trochę za późno, tak jak wstępnie ustaliliśmy, zresztą termin tego streama miał się on odbyć tydzień później, więc też trochę zweryfikowało to wszystko moje plany. No i tak ostatecznie wyszło, że no niestety nie pojadę akurat do Bielska. Nie będziesz bronił tytułu, bo ostatni Nie turniej w będę Bielsku niestety bronił aż tytułu. Życzę powodzenia wszystkim, którzy będą się starali. Mam nadzieję, że pierwsze miejsce skorzysta z tego dofinansowania i pojedzie na Paupergedon, na który zamierzam jechać, więc tutaj też będzie okazja ze mną pogadać. No i też nie zapominałbym o tym, że po Komonie Katowice 3 tygodnie później, 19 października, my też będziemy hostować w centrum MTG turniej. Zgadza się, w Również październiku o wyższą zapraszamy. stawkę. Będzie turniej w centrum MTG, naprawdę właśnie jest maraton tych turniejów, bardzo to cieszy, tak mi się wydaje, scena Paupera wydaje się bardzo silna, dużo graczy, dużo nowych graczy też, więc super, ja naprawdę jestem zachwycony tym, co się aktualnie dzieje w Pauperze. Kusza, przechodząc do tematu głównego odcinka, czyli dzisiejszej ligi, będziemy grać na Modo, powiedz właśnie, jaki deck wybrałeś? Dzisiaj zagramy deckiem Grul Ramp, nazywanym również Eldrazi Ramp, czyli o deck, o którym już wspominaliśmy, że tam znalazł się w finale w Rzeszowie. Jest to deck, na który również przegrałem w finale Team Trio. Na szczęście chłopaki tutaj wykierowali mnie i wygrali swoje mecze. Deck nie jest zbyt trudny do pilotowania, polecam go bardzo właśnie początkującym. Powstał właściwie na podstawach Ponzy starej z nowymi dodatkami z MH3, kiedy gracze zorientowali się, że w sumie granie niszczeniem lądów niekoniecznie musi być potrzebne, bo można po prostu zagęścić liczbę zagrożeń w postaci jakichś wielkich kreatur, którymi można atakować po prostu przeciwnika. Więc
dużo prostsza strategia, nie trzeba tak bardzo się zastanawiać, co zagrywa się w tempo, bo po prostu karty same mówią i to, ile many mamy dostępnej, po prostu samo mówi, jaką następną kartę tak naprawdę powinniśmy zagrać. Przyznam, że bardzo mi się podoba ten deck. Tak jak mnie znasz, to wiesz, że za Ponzą nigdy nie przepadałem. Jakoś ta strategia niszczenia landów i niepozwolenie tak naprawdę w ogóle realizowanie żadnej strategii przeciwnikowi no jakoś mi nie leży, więc tutaj ta zmiana, że nie niszczymy landów, wystawiamy po prostu duże stwory, wydaje mi się prosta, taka po prostu bardzo uczciwa. Zawsze ten zielony kolor w Pauperze był chyba taki trochę słabszy, ten zielony był dodatkiem, jakoś takich mocnych zielonych deków w Pauperze nie było, wyprowadź mnie z błędu, jeśli się mylę, no jakoś tak ten Nie monogreen przypominam stąpy, sobie. Monogreen właśnie Stomp było. jakby istnieje i istniało, ale nigdy nie przebiło się jako Tier 1 deck, z tego co pamiętam. Co prawda ja też nie jestem jakimś wybitnie długo grającym graczem Paupera. Zacząłem 2 lata temu akurat samego Paupera grać, ale tak jak kojarzę z jakichś statystyk historycznych, to nie kojarzę, żeby Monogreen Stompy, czy cokolwiek generalnie Monogreen się przebijało. Najbliżej temu był Infect zapewne, który zawsze też występował jako UG najczęściej. Raczej niebieski z czymś niż zielony. Jeżeli Holian nas ogląda, to może wyprowadzi nas z błędu, bo on chyba grał trochę monogreen stąpy. No z zielonych jeszcze na pewno były bogle, ale no one są znaczy takie wielokolorowe. Tutaj widzę Bombaj mówi, był to top deck, tylko właśnie nie wiemy który, no czy Infect? No i Elfy. kiedy? O, Ach, tutaj elfy, elfy tak, fajne. elfy były, to prawda. Zapomnieliśmy o elfach, No i ściany, jest i które Holian, dobrze. tak. No, ściany też No ale bardzo właśnie, zielony deck. tak, okej, ściany jako też topowy deck na pewno się utrzymywały, okej, to te bym uznał jako jedyne elfy z tych czasów, które ja pamiętam też, to ostatnie 2-3 lata, no tego w tym topie elfów za dużo nie było, więc jakoś no ten zielony mi się kojarzył zawsze jako dodatek, czy to nie wiem, do Gardensów jakiś gdzieś tam właśnie ludzie dodawali zielony, żeby mieć i na Weather the Storm przeciwko Bernowi, ale właśnie Holland pisze, że stąpy to tierowy deck w 4-5 lat temu nawet. No dobra, no a teraz mamy właśnie Gruul Rampek, czyli duże zielone stwory. Ja przejdę i pokażę dokładną decklistę, którą dzisiaj zbudowałeś, jakbyś mógł opowiedzieć, Kusza, co dokładnie widzimy w tym deku. Tak, zacznijmy od landbazy. Mamy 18 landów, w tym 16 forestów, 1 mountain, 1 wooded ridgeline. Nie potrzebujemy zbyt wielu czerwonych źródeł, pomimo tego, że gramy 9 kartami, które wymagają czerwonej many w mainie. Mamy Utopia Sprawl, które nam potrafią fiksować manę. Mamy Rumble, Generous Enty i Olifanty, które potencjalnie są w stanie nam wyciągnąć po prostu te mountainy z deku, tak żeby można było je zagrać. Mamy klasyczną paczkę znaną z Ponzy, czyli Arbor Elf, Utopia Sprawl, Wildgrowth, które są naszą podstawą do rampienia się do droższych kart. Arbor Elf oczywiście jako główna synergia z Utopia Sprawlem i Wildgrowthem, który po prostu multiplikuje nam te manę, efektywnie podwaja po prostu to, ile mamy many dostępnej tak naprawdę w turze. Ponadto mamy 3 nowe dodatki z MH3, czyli Malevolent Rumble, Eldrazi Repurposer i Writhing Chrysalis, które zasklepiły tę dziurę w CMC pomiędzy one-dropami a 5-dropami, które były znane z Ponzy. Rumble potrafi nam wyciągnąć konkretną kartę i dodatkowo nas zrampić. Repurposer jest ciałem, które też rampi. No i Chrysalis, rampa, jeszcze większe ciało, jeszcze więcej value, z Reachem, który jest ukryty gdzieś tam pomiędzy tymi wszystkimi keywordami. Zdecydowanie w tym momencie może nie król mety, ale na pewno karta, która się najbardziej wybija. Bardzo potężny, W tak, szczególności tak. z tych nowych kart. Zwłaszcza ten Reach czasami potrafi umknąć graczom, którzy próbują przelecieć i no, jak nie pamiętają po prostu. Tak, ja też, no, wiele mi problemów sprawiał w moich matchupach. Tak, ponadto Devoid, który również nie jest bezużyteczny tutaj. Dzięki temu Writhing Chrysalis omija Blue Elemental Blasty i Hydroblasty. Ponadto mamy starą klasyczną paczkę znaną z Ponzy, czyli Avenging Hunter, inicjatywa, robienie większego value, Boarding Party, Cascade, czyli klasyczne 2 za 1, to samo Anaid Altizaur. Do tego mamy Generous Enty, które potrafią się przesajklować po Foresta, zgainować nam trochę życia, zablokować coś i One of Oliphant też do znalezienia Mountaina, plus może też dodatkowo nam dać Trampla, żebyśmy się mogli przebić na przykład Writhing Chrysalisem, który urośnie po kilku turach poświęcenia Eldrazi Spawnów.
Ponadto mamy 2 You Meet in a Tavern, które są takim dodatkiem, trochę zapychaczem tego, czego nam brakuje, natomiast potrafią zrobić dużą różnicę, w szczególności w niektórych matchupach, gdzie musimy pójść wide i można wtedy skorzystać z drugiej opcji, czyli dania wszystkim kreatorom +2/+2, kiedy mamy na przykład bardzo dużo Eldrazi spawnów, po prostu to pozwala się przebić. Pierwsza opcja w bardziej grindy matchupach, gdzie potrzebujemy po prostu więcej value, żeby zagrywać jeszcze więcej kreatur, wyciąga nam z top 5 kart dowolną liczbę kreatur. Też bardzo silny dodatek do tego deku. Ponadto mamy sideboard oczywiście, a w sideboardzie mamy. Chciałem Cię zapytać, Tak. na co się przygotowałeś, bo deck wygląda bardzo solidnie, naprawdę podoba mi się to, ile tutaj jest zmieszczonych dużych kreatur. Ten dodatek MH3 rzeczywiście bardzo pomógł zielonemu kolorowi i sprawił, że nagle zagrywanie po prostu dużych kreatur ma sens. Pytanie, co w sideboardzie widzimy, na co się przygotowałeś? Tak. O, jeszcze patrz, Bany jednak nas ogląda. Kurczę, Skubany pisał, że idzie na wesele, a tutaj nas pozdrawia. Są rzeczy ważne i rzeczy tak, ważniejsze. Dokładnie. No to cieszę się, że się dobrze bawisz z nami, Bany. Tak. W sideboardzie mamy Weather the Storm na wszystkie obrzydliwe spalary typu Kuldota czy Rakdos Madness oraz na Cycling Storma. Również potrafi czasem pomóc. Czasami nie zrobi niestety nic, ale no niewiele mamy opcji na mało interaktywne combo deki. Niestety ten deck po prostu akurat z tymi dekami ciężko, no ma bardzo ciężko i raczej przegrywa na takie deki jak Cycling Storm właśnie, czy na bardzo popularny teraz Glee. No Cycling Storm rzeczywiście chyba Weather, jeżeli siądzie zanim on tam zagra te stwory pingujące, to chyba jest jedyna odpowiedź, bo Breath Weapon ich nie sprzątnie. Raczej za późno to jest. Nawet Tak. za późno. Liczymy na to, że Weather the Storm wystarczy, żeby nie zdołał się przesejklować przez wszystko i spalić nas po prostu z Drani Stingerów. Ponadto mamy Breath Weapony na wszystkie obrzydliwe agrodeki typu Kuldota czy White Winnie. Pomocne również na combo deki korzystające z kreatur, które mają 2 lub mniej toughnessa. Jest to nasza jedyna opcja interakcji z takimi kartami. Do tego, co zacząłem wspominać, mamy 3 Gorilla Szamany na wszystkie przebrzydłe Affinity oraz Diglamery również na przebrzydłe Affinity oraz na wszystkich przebrzydłych graczy Bogli oraz Glee. Jest to nasza druga karta, która jest w stanie w jakikolwiek sposób wejść w interakcję z Glee combo. Jesteśmy w stanie się pozbyć po prostu Sadistic Glee. Niestety musimy wtedy trzymać 4. manę na to cały czas i zagrać w odpowiednim momencie, czyli w odpowiedzi na adapt na Brute Scale'u. Oczywiście to może zostać łatwo zinteraptowane, jeżeli oponent już ma jakieś Eldrazi spawny w stole. Tak. Wtedy będzie niestety trochę ciężej i Diglamery mogą nam po prostu nie pomóc. Sideboard tak samo prosty jak cały deck. Nie wydaje mi się, żeby tu były jakieś specjalnie zniuansowane zagrania. Na Giant Glee, jeżeli trafimy, może uda mi się zagrać. Jest taki jeden ciekawy play pattern, który w przypadku, kiedy jest board stall, bowiem Giant Glee po prostu czasami nie jest w stanie wygrać tak szybko, nie jest tak konsystentny jak Golgari Glee. Nadrabia za to dodatkiem Krydalisów, które po prostu potrafią zastawić całkowicie stół i nie będziemy się w stanie przebić, więc tutaj będziecie bordowa pod tytułem Zostawiamy You Meet in a Tavern, dorzucamy Breath Weapony i staramy się zagrać tej Tavern, żeby powiększyć nasze Eldrazi spawny i spalić Eldrazi spawny przeciwnika. Widzę, że dołączyli też Ugasz, czyli Łukasz i Hasu z Lasu. Pozdrawiamy Was. Słuchajcie, no to żeby nie ryzykować, po prostu proponuję już dalej lecieć z grą. Kusza, Ty się łącz w takim razie z oponentem. Lecimy w takim razie do pierwszej rundy. Mam nadzieję, że nie trafimy na zbyt dużo Glee, bo tak jak mówiłem, jest to chyba nasz najcięższy matchup wśród tych metowych deków. Praktycznie nie do wygrania zarówno Jandowe, jak i wersja w Golgari. Mamy problemy z oboma. Mam nadzieję, że po prostu trafimy na 5 różnych deków, żeby też tak można było pokazać, jak ten deck sobie radzi w różnych sytuacjach. Czyli najbardziej się obawiasz właśnie combo deków, czyli Glee, tak, które Glee, Cycling Storm, Mogwarts, ewentualnie jeżeli jeszcze zostali jacyś gracze Mogwartsa, którzy się nie przenieśli na Glee. To są nasze chyba najgorsze matchupy ze względu po prostu na brak interakcji. Nie mamy removalu w main decku, w sideboardzie też nie mamy go zbyt wiele i nic nie jest single target, wszystko jest dosyć drogie.
Więc early, jakaś wczesna interakcja jest bardzo dużym problemem dla nas. Nie posiadamy czegoś takiego. A jak Dimir Wróżki, bo widzę, że Bombaj pisze, że też dzisiaj gra, no jakbyśmy znowu na niego trafili, to Na Dimir Wróżki grałem tym deckiem 2 razy, 2 razy wygrałem. Z Dimir Wróżkami jest taki problem, że jeżeli kipniesz bardzo szybką rękę z wieloma Utopia Sprawlami, Wildgrowthami, Arborelfami i trafisz na Dimir Wróżki, które są w stanie zagrać ci w early szybko spellstater sprite i wykontrować cię, to potem przez długą część gry nic nie robisz i jest w stanie to ustabilizować. Natomiast na Dimir Wróżki po prostu ręce, które są wolniejsze, mają trochę więcej landów, będą robiły dużo więcej, bo po prostu nie dasz wykontrować tych tanich speli spellstaterkami, a oponent nie ma też tylu counter speli i twardych removali, żeby się pozbyć wszystkich naszych dużych rzeczy. Więc tak naprawdę jedyny duży problem to jest, jeżeli oponent zdąży zestabilizować, przejmie monarchę, będzie miał Murmuring Mystica w stole i zacznie produkować buildy. Dobra, i słyszałeś mamy pierwszą Bombaj, rękę. czyli to ty uważaj. Pierwsza ręka jest trochę risky. Mamy Arborelfa, mamy Utopia Sprawla i Wildgrowtha, co pozwala nam teoretycznie już w drugiej turze zagrać Eldrazi Purposera i w trzeciej turze nawet Anoid Altizaura. Natomiast dopóki nie wiem, na co gram, zakładam, że oponent nie ma szybkich odpowiedzi, a w szczególności nie ma szybkich kontr na Utopia Sprawla i Wildgrowtha. Nawet jeżeli ten Arborelf zostanie szybko zabity, to Utopia Sprawl i Wildgrowth pozwalają nam zagrać Eldrazi Purposera, więc kipnę. Okej, no przeciwnik zaczyna, więc my też będziemy dobierać 8. kartę. Jeżeli nie ma jakiejś I pązy zobaczymy, też, to... w zależności od tego, co zostanie zagrane, oczywiście też, Idyllic Beachfront. Jeżeli to są O, famsy, to też ciekawe, będzie ciekawie. Dostaliśmy drugi ląd, zagrywamy po prostu Arborelfa, nie idealnie. przejmujemy się. Łukasz napisał, że czeka na obiecany content. Skoro odpaliliśmy pierwszą grę, to ja z pozdrowieniami dla Łukasza i dla całego centrum MTG odpalam pierwszego banana i obserwuję poczynania kuszy. Tak, zaczynamy od pierwszego Wildgrowtha, gdyż chcemy wybejtować ewentualnego counterspella. Utopia Sprawl jest dla nas dużo ważniejsza. Oczywiście na czerwony. Odtapujemy. No i jeżeli oponent nam pozwoli, to drugoturowy Kryzalis po prostu. Nawet jeżeli zostanie skontrowany, wstawiamy 2 Eldrazi Spawny. I mamy manę na Altizaura w kolejnej turze. Tak jest. Counterspell, ok, nie ma problemu. Tak jak mówiłem, wymienianie się counterspellami 1 za 1 raczej nie powinno nam sprawić wielkich problemów. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, przeciwnik mulliganował, bo widzę, że ma mało kart. Nie patrzyłem nawet. Dlatego jest ten deck też prosty, że raczej nas nie za bardzo obchodzi. Mulliganował do 6. Okej. I co on Więc co wstawił? my tu mamy? Angelic Renewal. Okej, czyli Ciekawe nie mam techy. zielonego pojęcia, co to. A czekajcie, nie widać życia i grobów. Ja przez zły ekran przecież, uwaga. No to będzie poprawka. Zagrywamy Altizaura, oczywiście robimy to pre-combat, bo możemy trafić boarding party. No akurat nie trafiliśmy. Dzięki Ludwik, dzięki Holian, no ja oczywiście nie przełączyłem, przecież to tak miało być. Holian to teraz jest deck na Evołku. Być może jakiś Reality Acid. Nie widziałem niczego takiego, ale... Ale twój stół wygląda już teraz przerażająco. Tak, na szczęście w Pauperze nie mamy mass removalu unconditional typu Day of Judgment, więc zabicie tego wszystkiego będzie dość problematyczne dla naszego przeciwnika. Tak, cykluję Polanda. Journey to Nowhere, więc pewnie Altizaur pójdzie spać. No i tak jak mówiłem, main deckowo też nie mamy żadnej odpowiedzi na enchantmenty, więc ten Altizaur już nie wróci do nas. Mamy dostępne dużo mana. Możemy w tej turze wyprodukować 5-7 mana bez potrzeby używania Arborelfa, więc po prostu zacznę wystawiać więcej rzeczy i zaatakuję tym Arborelfem, żeby szybciej wcisnąć więcej obrażeń. Jak widzimy, że przeciwnik ma 2 karty na ręku, no nie znam tego decku, nie wiem w sumie co on tam może się na nas szykować.
Holian podpowiada, to się kręci na podrzucaniu Soul of Migration. Ktoś wykopał jeżeli deck to jest z tego typu combo, 21. to oponent zarzuci stół wieloma berdami 1-1, więc tutaj przydałyby nam się nasze zagrożenia z tramplem. Okej, to jak wiesz, jak to działa, jakbyś mógł powiedzieć, Kusa? Bo Nie ja znam się... dokładnie, wiem, że Soul of Migration po prostu wstawia berdy i można go ziwołkować, więc podejrzewam, że z Ephemerate będzie jakieś combo, Soul of ale Migration to więcej jest nie ta jestem w stanie kreatura, taka, powiedzieć. taka duża z flyingiem, I która atakujemy wstawia za 2 lethal w berdy, tym jak wejdzie. momencie. Tak, i oponent nie ma No. odpowiedzi. Dlatego ten atak Arborelfem w poprzedniej turze był dość ważny. Bardzo dobra decyzja. Jeżeli to jest Soul of Migration, to przydadzą nam się breath weapony wtedy, żeby móc czyścić stół z berdów. Natomiast szczerze mówiąc, ja nie zmienię tutaj nic, dopóki przynajmniej nie zobaczę tego. Nasze kreatury z tramplem dobrze sobie radzą z takimi zagrożeniami, więc o ile breath weapony są w stanie to wszystko poczyścić, nie jesteśmy pewni co do tego, że to zostanie zagrane, a nie chcę rozwadniać po prostu w takim razie naszej strategii, którą już tutaj mamy. Okej, brzmi rozsądnie. Tu Holian też mi wyjaśnia, że ten enchantment, który został zagrany, powoduje, że jak spada kreatura, czyli rozumiem, że zagrywamy ją na evołku, nie To ona od efemerytujemy razu jej, ona wraca. spada, ale właśnie wraca i dzięki temu produkuje jeszcze więcej tych tokenów. Ciekawe. Ta ręka oczywiście jest niekipowalna, ta ręka nie jest w stanie zagrać nic, dopóki nie dobierzemy czegoś. Nie mamy żadnej akceleracji, jest to dosyć prosty mulligan. I dostajemy taką rękę. Ta ręka co prawda ma akcelerację w postaci Arbor Elfa, można się przesajklować z Generous Enta, ale wszystkie nasze karty są bardzo drogie. Nie mamy nic do zagrania tak naprawdę, dopiero 5. tura tutaj cokolwiek. Możemy liczyć oczywiście na top deck, ale ja preferuję po prostu zejść do 5 i pomimo tego, że mamy tutaj dużo mniej kart jakby dużych do pracy, mamy Arbor Elfa w pierwszej turze, jeżeli ten Arbor Elf zostanie zabity, nadal mamy Malevolent Rumble i możemy dalej się kopać po kolejne rzeczy. Mamy też Wild Growtha, nie boimy się Force Spike'a, Brainstorm może być. Za to boimy się Spell Pierce'a, dlatego jeżeli oponent zostawia jedną niebieską manę otwartą, zawsze wyjdę z Arbor Elfa, jeżeli to będzie jedna czerwona, to będę raczej preferował zagrywanie Utopia Sprawl albo Wild Growtha. Nie, powiem, że podziwiam te mulligany, ja mam z tym zawsze problem, zawsze się takie wydaje, że jak Soulland jest coś tam robić, to żeby kipować, Tak. tutaj podjąłeś odważną decyzję i chyba nie Dlatego była ten to zła. deck dość dobrze sobie radzi, w sensie jest dość dobry dla początkujących graczy, bo dobrze uczy tego, na co można sobie pozwolić, a na co nie można sobie pozwolić. I teraz mamy wybór, bowiem możemy zagrać Malevolent Rumble i od razu tego Eldrazi Spawna poświęcić pod Reparposera, albo możemy po prostu zagrać Reparposera i puścić turę. Nie wiem jeszcze dokładnie, czy będę potrzebował kolejnego landu, żeby móc zagrywać Altizaura na przykład w miarę szybko. Natomiast mimo wszystko wydaje mi się, że po prostu to, że Rumble możemy zagrać, jest dosyć dużym playem. Tutaj co prawda popełniłem drobny błąd, nie musiałem od razu tapować i odtapowywać tego landa z Arbor Elfa, on mógł teoretycznie zaatakować, jeżeli byśmy dostali teraz kontrę. No przeciwnie się po Ale prostu, nie pokarało nas to, na tak, całe szczęście. czaił z 2 odtapowanymi islandami, ale chyba tylko Więc mamy do baitował, wyboru jeden z 2 landów, Utopia Sprawl lub Avenging Hunter. To, co mamy teraz w stole, pozwala nam na zagranie 5-dropa. Utopia Sprawl co prawda fiksuje nas po czerwoną, natomiast nie mamy nic do zagrania czerwonego. Wydaje mi się, że Avenging Hunter ma tutaj po prostu najwyższy stealing z tego wszystkiego, więc go wezmę i będę starał się go zagrać w następnej turze, jeżeli nie uda mi się zagrać Altizaura. Po prostu. Będzie to zależało oczywiście od tego, co nasz oponent zrobi, od naszego top decku. No na razie wpuszcza nam wszystko w stół, no też jakiś plan musi mieć. Granie agrodekami też ma to do siebie, że tak naprawdę nie za bardzo chcemy grać wokół rzeczy, bo gramy po prostu do autów, jakie mamy, a naszymi autami jest zagrywanie kreatur i atakowanie. Więc przyjmę Eldrazi Reparposerem. Nie chcę na razie poświęcać tego Eldrazi Spawna, wolę po prostu zagrać.
Artur, ja ciebie nie słyszę, dopóki nie naprawimy, to po prostu będę zagrywał rzeczy i będę dalej opowiadał, więc boarding party to jest teoretycznie lead, ale oczywiście oponent ma otwartą manę, nie przejmujemy się tym, zagrywamy, tak jak mówiłem, agrodeki grają do swoich autów, naszym autem jest zagrywanie po prostu zagrożeń, więc lecimy i próbujemy wygrać w tej turze. Dostaliśmy jeszcze Eldrazi Purposera, tak jakby tego wszystkiego było mało. Mówi, że nas widać i słychać, więc chyba teraz jest ok. I mamy pierwsze zwycięstwo w tej lidze. No. Myślę, że zrobimy krótką przerwę teraz. Przerwa będzie techniczna przede wszystkim. Miejmy nadzieję, że Arturowi uda się wtedy naprawić, tak żebym ja również go słyszał. Ja też spróbuję się tutaj połączyć jeszcze raz przez tę platformę. Dobra, to zapraszam na przerwę i zaraz się poprosimy widzimy. w takim razie ekranik i do zobaczenia po przerwie. Jedziemy. Dobra, wróciliśmy, Kusza, pierwsza gra za nami. Na ile było widać, bo rzeczywiście mieliśmy problemy, no to szybko się twój deck uporał, zrobiłeś to, co ten deck powinien zrobić, Tak. jest duże Tutaj stwory. znaczy, że tutaj właśnie dobra decyzja mulliganowa tak naprawdę nam ugrała, w szczególności tę drugą grę. Po prostu nie można się bać mulliganować tym deckiem, nie ma potrzeby. Posiadania wielu kart, ważne, żeby miały one dużą jakość, żeby wpływały na board po prostu od samego początku. Uff. 384 graczy aktywnych, więc mam nadzieję, że znajdzie nam szybko drugą rundę, nie będziemy musieli zbyt długo czekać. Więc mamy już zaliczony off-meta matchup. Zobaczymy, czy trafimy na coś może bardziej metowego. O, mamy pairing. Tak, wygrałeś tak szybko, że nawet nie zobaczyliśmy za bardzo, co ten deck tam robi. Tak. Teraz Doom. Nie wiemy. Nie wiem, czym gra gracz D-Doom. Ale również będzie zaczynał, jak widzę. Tak, i tutaj znowu mamy rękę, która co prawda kusi, bo mamy Utopia Sprawla, mamy 2 Foresty, ale znowu nie można nic zagrać z tego, co mamy na tej ręce. Wymagałoby to od nas dobrania czegoś jeszcze. W szczególności trzeciego landa, który pozwoliłby nam zagrać Chryzalisat, ale nadal dopiero w trzeciej turze, więc ja to zmuliganuję. I to jest dużo lepsza ręka. Mamy 3 landy, natomiast wyrzucimy jeden z nich i będzie to Tapland, tak żebyśmy mogli w drugiej turze już zagrać Umility Tavern i uzupełnić rękę o kolejne kreatury. No również bardzo solidny mulligan. Jak przypomnę sobie te mulligany czaczy, niestety, no to również były dobre decyzje, żeby to robić, tylko po prostu mulligan za mulliganem tak naprawdę trafialiśmy gorszą rękę, zjeżdżaliśmy do 4 kart. Prostszy deck po prostu, więc dużo mniej zmiennych, które zależą. Więc mamy czerwone źródło. Teoretycznie możemy się bać Bolta Galwaka, natomiast dobraliśmy teraz drugiego Arbor Elfa, a zagranie Utopia Sprawla i tak nie pozwoli nam zagrać Umility Tavern w drugiej turze, więc zagrywamy Arbor Elfa i albo wybejtujemy Bolta od przeciwnika, albo po prostu zrobimy swoje. No patrzymy, czyżby to był jakiś Boros w takim razie? Możliwe. Boros Synthesizer. To również To był też deck, który trochę zniknął z metatnio. Umility Tavern w czasie. Zagramy drugiego Arbor Elfa, żeby w następnej turze móc zagrać po prostu już stwory Boarding Party, czy też Avenging Huntera. Liczymy na to, że oponent nie będzie miał 2 sztuk removalu. W międzyczasie nasz stream trochę umarł, ale widzę, że może wstał teraz, może znowu nas słychać. Już sam nie wiem, czy... Nie, zaraz. Kurza, ty mnie słyszysz? Tak, jeżeli to Boros Bully, no to będzie go wide strategy. Pytanie, czy ma removal na nasze 2 Arbor Elfa, ale jeżeli w poprzedniej turze, to w tej turze raczej też przynajmniej nie na oba. Dobra, wróciliśmy. Kusza, czy ty mnie słyszysz w ogóle? Boję się, że za każdym razem jak internet pada, no, bardzo za to przepraszam, nie wiem, trzeba było płacić rachunki, przyznam, ale jak wstajemy, to Kusza mnie nie słyszy i nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Halo Kusza, czy mnie słyszysz? Nie, Kusza znowu mnie nie słyszy. Tak, widzę, że znowu chyba wrócił stream. Niestety nie jestem pewien. Oponent użył Fraben Charma
żeby zniszczyć naszego Utopia Sprawla. Co jest odrobinkę problematyczne. Kusza gra, nie wiem czy nas widać w sumie. To może być jakiś deck typu Bully. O, Taki oponent bardzo chce odebrać od nas inicjatywę. chyba znowu wróciliśmy i znowu Kusza mnie nie słyszy. Musimy poczekać na Judgmenta z wiaderkiem internetu Damy mu trochę. ją odebrać, ale Fraben Inspektora. Burek mi zawitał, proszę. I Hayeto też wyraża tutaj swoje współczucie co do naszego internetu, znaczy mojego w sumie. No niestety. Najgorzej, że teraz się nie słyszę z Kuszą i nie wiem czemu mnie Kusza nie słyszy. Ja już tutaj staram się wszystko na nowo podłączyć, ale Kusza mnie nie słyszy. Jak mu napisać, żeby się zresetował w takim razie? Mam nadzieję, że mnie nadal widać, bo mi również przerywa niestety streama. Mam podgląd, ale nie jestem pewien, więc po prostu gramy dalej. Tak jak mówiłem, naszym autem jest zagrywanie po prostu dużych rzeczy, więc zagrywamy po prostu boarding party i zaczynamy z party i atakujemy naszego oponenta. Właśnie najlepsze jest to, że Kusza ciebie chyba słychać, no tylko ty nie słyszysz mnie, to jest Mamy do najgorsze. wyboru Avenging Huntera albo Boarding Party. Oczywiście nie potrzebujemy już więcej tak naprawdę many, chyba że zginął nam oba Arbor Elf, ale mamy Unit Tower, mamy Eldrazi Reaper, nie potrzebujemy aż tak bardzo tego wszystkiego. Wezmę stąd Avenging Huntera, gdyż ma on trampla i może nam przejść do inicjatywy, potem do trapa, jeżeli nawet oponent znowu nam odbierze. Boarding Party na pewno lepiej atakuje ze względu na haste'a i większego powera, natomiast jest on champ blokowalny i pada od bolta. Jeżeli to jest bully, to na pewno też gra boltami. Przeciwnik zostaje na 9 życiach. Dwie karty. Forge'ujemy Avenging Huntera, żeby nie padał od Galvanika. I znowu tutaj trample bardzo pomaga. Jeżeli Fraben Inspektor zaatakuje, to po prostu z champ blokuje Eldrazi spawnem, żebyśmy nie stracili tej. Jeżeli wejdzie coś dodatkowego, no to pewnie po prostu wszystko wpuścimy. Potencjalnie mogę też wrzucić oczywiście Arbor Elfa razem z tym Eldrazi spawnem pod koła. Pytanie brzmi, czy warto jest tak bardzo się upierać przy zatrzymaniu tej inicjatywy, kiedy mamy pewność odebrania przez Avenging Huntera. Tak, tutaj Judgment pisze, że jeżeli Boros nie ma Krarka, to chyba easy matchup, ale nawet i w tej wersji Krark by chyba niewiele pomógł. Dosyć łatwo. Niezależnie od tego, czy to jest Boros Bully, czy to jest Boros Synthesizer, breath weapony będą ok. Nie widzieliśmy żadnych zniszczalnych artefaktycznych landów, więc nie będę wrzucał Gorilla Szamanów. Wydają mi się być zbyt wolne, więc jedyne co dorzucę to po prostu breath weapony. Wyrzucę Imitne Tavern, gdyż jest wolne. Wyrzucę Olifanta, bo nie ma, w przeciwieństwie do Boarding Party nie ma haste'a, a Generous End potrafi nam wyszukać jakby więcej landów, jak już dobierzemy te Mountainy, na przykład po prostu zaczniemy rękę z Mountainem i Ridgeline'em, będziemy potrzebowali trzeciego, plus generuje Food Tokena, który w szybszych matchupach nam się bardziej przyda, żebyśmy zostali wysoko na życiu. Wywalę jedno Boarding Party do tego, gdyż ginie od Bolta. Kusza dzielnie opowiada, naprawdę słychać go, najgorzej, że mnie nie słyszy. Nie wiem, czy czyta czat, żeby zresetować audio. I mamy rękę, która pozwoli nam teoretycznie zagrać breath weapona w trzeciej turze, ale znowu to jest po prostu za wolne. 2 breath weapony to też nie jest coś, co chcemy widzieć na opening handzie, więc po prostu zmuliganuję. I ta ręka jest akceptowalna, kipujemy. I tak jak mówiłem, tu mamy sytuację właśnie z 2 tymi czerwonymi landami, natomiast po prostu jednego z nich chyba odłożymy, żebyśmy mogli zagrać w pierwszej turze Arbor Elfa i w drugiej Utopia Sprawla. To oczywiście grę robi Seknie Arbor Elfa i Fraben Charm w Utopia Sprawlan, ale nie można grać wokół wszystkiego.
Straciliśmy kuszę z wideo, ale widzimy, że gra. Mam nadzieję, że wy też to widzicie. Jest już. Słyszysz mnie? Ja cię słyszę, kusza. Zresetowałeś się? Tak, jestem. O, ale właśnie też znowu internet mi padł znowu. Och, Musisz mi kurde, dawać znać, jakieś. czy jesteśmy online, czy nas widać na Teraz Twitchu. wydaje mi się, że nas nie widać. Teraz wydaje mi się, że nas niestety nie widać. Znowu spadliśmy z rowerka. Znowu mój OBS sygnalizuje, że mimo że internet mi pokazuje, że jest. Ale skąd takie problemy? Nie mam pojęcia. O, wydaje mi się, że się znowu połączyliśmy, znowu wróciliśmy. Łukasz rzuca czary, by kuszy się nie udało 5-0 zrobić, no już wszystko jasne. Ale myślę, że i tak się uda. A specjalnie Artur wziął banany na twoje życzenie wczorajsze, przypominam. Dokładnie. Dokładnie tak. Tak, na pewno zagrywamy drugiego landa i myślę, że rzucamy po prostu Utopia Sprawla. Nadal mówimy czerwony czy zielony. Mamy już Mountaina. Nie spodziewam się niszczenia landów. Jeden Mountain nam powinien wystarczyć, więc powiem zielony, bo będziemy mogli potrzebować często wiele zielonej many naraz. Nie zagrywamy jeszcze Breath Weapona, bo po pierwsze za mało rzeczy ma oponent w stole, po drugie Arbor Elf nam zginie, jeszcze będzie nam potrzebny. Eldrazi Reaper Pozer nie ginie od Breath Weapona, więc możemy na spokojnie go sobie wystawić. Teoretycznie blokujemy całkiem nieźle. Gorzej będzie, jeżeli oponent będzie miał oczywiście jakieś pompki masowe, ale na razie nie ma zbyt wielu kreatur w stole, żeby móc to robić. I many na to, więc na razie to wygląda całkiem nieźle. Przyznam, że No ciekawa nic. jest ta wersja. Tak, Demon Demon Dancers, Dancers. Carrot Cake'a. Carrot Cake. Okay. W tym dodatku Bloomboru za dużo kart nie było. Właśnie ten Carrot Cake się tak wydaje, że może się w takim borosie zmieścić. No zobaczymy. Na razie nie jakoś bardzo ten deck nie imponuje. Widzę, że też nie atakuje. Mamy nas 6 nawet. mana open, więc zagramy po prostu Generosenta, ale najpierw przejdę do ataku, zaatakuję Eldrazi Reaper Pozerem i zobaczę, co oponent zrobi. Bo potencjalnie możemy zrobić blowout z Breath Weaponem, co prawda nas też to trochę zaboli, ale no zobaczymy, właśnie, co się dzieje. sytuacja na razie jest chyba Oponent dość stabilna. Okej. W takim razie lecimy dalej. Nie mamy niestety możliwości zagrania Reaper Pozera w Generusenta, więc po prostu wrzucamy największe ciało, jakie możemy i puszczamy turę. To już jest druga gra, prawda? Kusza, to jest Tak, pierwszą oponent poddał. Gramy drugą, też wrzuciliśmy była Breath dość Weapony. szybka. Tak. No i zobaczymy, co się dzieje. No i oczywiście mamy Altizaura, to slamujemy Jest. Altizaura. Idealny po prostu draw. Tak, robimy to klasycznie przed kombatem, bo może wypaść boarding party. No nie jest to boarding party, ale wezmę Avenging Huntera również. Również bardzo Czemu? soczysty pik, inicjatywa. Zobacz, To bardzo zobaczyliśmy teraz potężna mechanika. odtapowane artefaktyczne landy, więc jeżeli dojdzie do trzeciej gry, to możemy się zastanowić nad wrzuceniem Goryla jak to się szamanów. nazywało? Potem zagrał Kuldotę w Carrot Cake'a. Okej, czyli jeszcze bardziej go white. Teraz będziemy mieli dobre okienko w takim razie, żeby po prostu zczyścić board Breath Weaponem. To może być potencjalnie. Słyszysz, znowu mamy ten problem, znowu zrobimy chyba przerwę po tej rundzie, żeby jeszcze raz spróbować to zestawić. Mam nadzieję, że na czacie mnie... Generalnie czat, jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, to będę spytał, czy mnie słychać i poproszę o jakieś info, bo ja mam tutaj podgląd. Będę wiedział, czy wszystko jest ok. Widzę się. A teraz czy mnie słyszysz, Kusza? To zawsze po powrocie internetu nas też rozłącza. Kusza mnie chyba znowu nie słyszy. Ale okej, wydaje mi się, że nas widać było przez jakiś czas przynajmniej. Kusza się być może resetuje. Ale gra cały czas na modo, widzę, że się rusza.
Okej. Idzie z inicjatywą, nałożył 2 kanterki na Avenging Huntera, duża kreatura z tramplem. No i teraz pewnie będzie czyścił bot. Zobaczymy, rozważa. Czy najpierw Breath Weapona, czy Malevolent Rumble? No mnie być Malevolent znowu Rumble. widać i słychać, próbowałem zrestartować. Artur, jesteś? Tak, jestem. Dobra, Był widać góra. green screen, resetowałeś, tak? I rozważasz Świetnie. teraz, co zagrać pewnie. Czy najpierw Breath No Weapona, czy... nie ma zbyt wiele do rozważania. Zagrywamy Breath Weapona, oczywiście odtapowujemy, bo Arborelf nam zginie. Tak. Atakujemy teoretycznie za Lital, więc no właśnie, tak jak Przeciwnik się myślałem, poddał, oczywiście. przeciwnik się poddaje. Pytanie, jeżeli teraz internet nam działa, jesteśmy już No po to w takim drugiej razie grze, myślę, że lecimy tak, dalej. zacznijmy. No i tak trochę tego czasu tracimy, a bardzo Tak, za to przepraszam. więc Nie wiem, czy to lecimy kwestia dalej, po prostu temperatury, myślałem, ale no... że będzie problem, dlatego chciałem zrobić tę przerwę, tak jak mówiłem, ale wydaje mi się, że nie będzie potrzebna, po prostu kontynuujemy naszą przygodę. Dostaliśmy Borosa, nie wiemy czy Synthesizer, czy Bully, bo nie zagrał ani zero we wszystko. No taki dziwny Boros, nowy Boros, może jeszcze jakaś inna Tak. wersja. Łukasz się pyta, gdzie jest banan. Banan jest oczywiście, ale skoro były takie problemy z internetem, to ja już go nie odpalałem. I mamy pierwszy raz, kiedy zaczynamy. Oh Ciekawa yeah. ręka. No Ręka, właśnie. która ma bardzo dużo akceleracji. Problem jest taki, że nie jesteśmy w stanie zagrać w pierwszej turze ani Arborelfa, ani Wild Growtha. Gdyby to był Forest, to bym to kipnął. Ze względu na to, że to nie jest po prostu Forest, tylko to wejdzie zatapowane, play pattern by wyglądał tak, że zagrywamy zatapowane źródło, modlimy się o to, że będzie drugie i wtedy zagrywamy dopiero Arborelfa i Wild Growtha i jest ok. Jeżeli nie dostaniemy drugiego źródła, no to mamy trochę problem. Możemy oczywiście w trzeciej turze znaleźć coś z Malevolent Rumble. To jest dosyć trudna decyzja. To jest jedna z trudniejszych decyzji, powiedziałbym, w tym deku. To jest one of ten land. Zaczynamy. Pierwsza tura nic, druga tura nie dobieramy lądu. Zagrywamy Arborelfa, Arborelf jest spalony, więc zagrywamy raczej Wild Growtha, a nie Arborelfa. W trzeciej turze możemy zagrać Rumble, co w czwartej turze, jeżeli... Nie, to jest za mało. Ta ręka bardzo kusi, ale to jest za mało. Ja to zmoliganuję. Ta ręka wygląda trochę lepiej. Ta ręka ma drugoturowy Rumble, który pozwoli nam zagrać trzecioturowy Umilkny Tavern. Myślę, że po muliganie kipnę to zrzucę jednego Foresta, bo będziemy mieli czas, żeby znaleźć dodatkowy land, czy to poprzez naturalny draw, czy to z Rambla, więc po prostu zaryzykuję w ten sposób. Nie jest to najlepsza ręka, ale zobaczymy. Nie, wydaje się niezłe, ja się powstrzymuję przed jakimiś podpowiedziami, czy muliganować, czy nie. Tutaj chcę, żeby gracze podejmowali te decyzje sami, nie chcę ani wywierać presji. Białe. Uwaga, raczej właśnie. nie Cycling Storm. Nie wiem, czy tutaj Bombaj podpowiadał 99 RG Storm, to chyba sobie żartował z naszego deku. Łukasz mówi, że nasz dwójką stream jest gorący content, więc Twitch zdejmuje. No, dziękuję. Też tak mamy teraz do tłumaczę. wyboru. Utopia Sprawl nas rampi i fiksuje nam manę na czerwony. Altizaura na razie nie mamy za bardzo szansy skastować. Chrysalis potencjalnie, gdybyśmy dobrali Mountain albo przesekrowali Enta, ale to jest za wolne, więc po prostu wezmę tego Utopia Sprawla i będę się starał zagrywać te Generous Enty, a nie je cyklować. Niekoniecznie od razu oczywiście. To może jest Cycling Storm, który gra po prostu Białym i Pilańcem. No dzisiaj Simeon Spirit Guy. Okej. Turbo inicjatywa. Turbo inicjatywa. No proszę. Trafiamy na ciekawe deki, na off-metowe. No to będziemy się ścigać. No tutaj mamy trochę podgórkę. Ze względu na nasz nie najszybszy start. Kolejny Umilkny Tavern to niestety nie jest karta, którą chciałem zobaczyć. Myślę, że w tej sytuacji tak czy siak po prostu zagrywamy Umilkny Tavern jedno, żeby znaleźć jakieś tańsze rzeczy, które produkują manę typu Chrysalis czy Eldrazi Proposer. No i mamy Arborelfa, który nam może trochę pomóc. Niestety będziemy obrywać na początku dużo obrażeń.
Tak, przydałoby się może znaleźć też naszego Avenging Huntera, żeby w ten sposób odzyskać inicjatywę. No będziemy zaraz mieli w stole typa 7-6, też ciężko coś takiego blokować. No zobaczymy. Jest Przeciwnik kolejny ma Lotus Petal, będzie kolejny 5-drop pewnie. albo jakiś Monarcha. Nie, jest kolejny Jest kolejny Avenging Hunter. Hunter. No i umieramy No. w następnej turze, jeżeli nic nie zrobimy, a nie wygląda na to, żebyśmy cokolwiek zrobili. Zaryzykowaliśmy z tamtą ręką i ryzyko się nie opłaciło. No ale z tą pierwszą byłoby jeszcze gorzej tak naprawdę, bo Pierwsza była gorsza. Tak czy inaczej powinniśmy byli po prostu zmulliganować wtedy do 5. Tutaj nieważne co zrobimy, i tak przegrywamy, więc po prostu przejdziemy do drugiej gry. Nie mamy nic w sideboardzie, co nam pomoże. Ewentualnie Gorilla Szamany na Lotus Petale, natomiast oponent raczej nie będzie zagrywał Lotus Petali tak po prostu, tylko żeby móc je od razu zagrać, w sensie móc z nich coś zagrać. Więc resubmit robimy dokładnie to samo i staramy się po prostu znaleźć rękę, która od początku coś wstawia i robi. tak, liczymy, że to tym razem my szybciej wrzucimy duże bydlęta w stół i to, że nawet zagra w drugiej czy w trzeciej swoją inicjatywę mu nie pozwoli wygrać. To ja w takim razie przed tą drugą grą odpalę banana, może to przyniesie szczęście i będę się raczył. Z dedykacją dla Łukasza. Tak, z dedykacją dla Łukasza. Skoro była wtopa z internetem, trochę I kontentu. znowu mamy zapewnić. rękę, która mogłaby trochę skusić, bo mamy drugoturowy Rumble, teoretycznie trzecioturowy Chrysalis, ale potrzebowalibyśmy konkretnie Mountaina, więc to jest za mało. Ta ręka jest dużo lepsza, to jest drugoturowy Reaper Poser, w potencjalnie trzecioturowego Huntera. Kipnę ją, zostawię wszystkie 3 landy, wywalę boarding party, bo nie mamy jeszcze żadnego czerwonego źródła. No, Wild Growth, ale to i tak za mało mamy, żeby w ogóle zagrać boarding part. Tak, a druga tura Reaper Poser, trzecia tura Hunter jest umożliwiona po prostu. No, jestem ciekaw, bardzo dużo off-meta tutaj, albo tak prawie meta, powiedzmy tier 2 deków. Na razie trafiamy. No, ciekawie trafiamy. Znowu Simian Spirit Guide, Lotus Petal. Więc znowu coś za piąteczkę, pewnie jakieś przejęcie inicjatywy. Najpierw BTE jeszcze. Zawsze dodatkowa kreatura w stole, w sumie za darmo. Więc mówiliśmy, że w mecie nie ma Stompy, a to dla mnie wygląda trochę jak RG Stompy. Mamy Burning Tree Emissary, mamy Avenging Huntera. No ciekawe, no może to też jest odpowiedź właśnie na takie grul rampę, że tutaj jeszcze szybciej wrzucamy po prostu, mamy inicjatywę, może właśnie Monarchę, jeszcze inne stwory i Dobraliśmy Mountaina, możemy go na razie nie pokazywać. Nie, żeby robiło tam to jakąś wielką różnicę. Ale oponencie my też takie mamy. Teraz to my przejmiemy inicjatywę. Szukamy sobie oczywiście Basica na rękę. Nie mamy dobrych ataków, bo oczywiście Reaper Poser się odbija od Huntera, więc puszczamy turę. no i kluczowa będzie właśnie ta, czy przeciwnik będzie miał sposób, żeby tę inicjatywę odzyskać. No, ma ten sposób. Tak czy inaczej wystarczyłoby zaatakować oboma i na pewno by przejął tę inicjatywę. Bo nawet jeżeli byśmy zablokowali Avenging Huntera naszym Avenging Hunterem, to i tak jeden damage by się po prostu przebił. Oczywiście musiałbyś wtedy poświęcić Burning Tree Emissary pod Eldrazi Reaper Posera, ale tak czy siak tę inicjatywę by odebrał. A zaraz, ten Kick in the Door to było właśnie, że też wchodzi w dungeon inicjatywy? To nie jest inicjatywa, ale jest Venture into the Dungeon, a ze względu na to, że już jest w Undercity, to nie może wybrać innego dungeonu, czyli musi wejść głębiej po prostu w Undercity, ale nie przejął inicjatywy. Więc teraz mamy do wyboru. Możemy zaryzykować blok podwójny, żeby nie przejął nadal tej inicjatywy, albo możemy po prostu wpuścić za 8, spaść do 12, on przejmie inicjatywę, wejdzie do trapa, spadniemy do 7
Myślę, że z dwojga złego wolę zaryzykować blok, niż zaryzykować zejście na zbyt niski life total. Ok, oponent nie ma sztuczek. O, właśnie. Stworzy nam się jeden token 0,1, czy może będziesz... Jestem głupi. Mieliśmy tylko 7 oczywiście Toughnessa, nie 8, ale się pozbyliśmy. Okej. No tak, tak. Więc z tej perspektywy myślę, że moje niedoliczenie było błędem tutaj, że jednak nie powinniśmy byli blokować, powinniśmy byli atakować. Zostaliśmy never punished. Never punished, absolutnie. Hunter, Po no. prostu zagrywamy i przejmujemy z powrotem. Ugaż, to teraz napisałeś, że 8-7 przejmie, tak? To troszkę spóźnione, ale właśnie never punished. Spoko. Mamy Oczywiście to. możemy zagrać Rambla, bo poświęcimy drugiego Eldrazi Spawna. Niestety nie będziemy mieli many na Anoid Altizaura, więc weźmiemy po prostu Kryzalisa na następną turę. Mamy już czerwone źródło na ręce. Wejdziemy Tutaj do Czacza Forge'a. pytał, czy kanterki na Toxa. No niestety nie mamy już Toxa. Mana została wyliczona co do jednej właśnie z obydwoma spawnami. Więc mamy po prostu większego Huntera. Z plusów, jeżeli gra będzie się toczyła dość długo, to raczej my generujemy więcej value long term, a nie nasz oponent. Zobaczymy jeszcze oczywiście, co zagra. No, może mieć różne odpowiedzi w tym deku. Judgment podpowiada, że jest pewien, że gra jeszcze Bushwalkerami. No tak. No, jeżeli jest to turbo inicjatywa, to z całą pewnością Jest 5 many, jest Palaty. tak. I znowu będzie przejęcie inicjatywy. Natomiast nasz oponent, żeby zachować tę inicjatywę, będzie musiał zdouble blokować, co spowoduje, że po prostu Paladyna zabijemy. Właśnie, sami nie tracąc naszego Huntera. Ma tylko 5 Oczywiście power. najlepszym top deckiem jest kolejny Hunter i bait oponenta na double block. No niestety nie tym razem. Tak czy inaczej atak idzie oczywiście. Nie ma sensu nie atakować. No właśnie, czy tu będzie double block? Raczej tak, on tego trona chce odpalić. Też ma pewnie duże kreatury z inicjatywą, co może mieć jeszcze właśnie. Może poprawnie się zatapuje. Jakby miało to robić jakieś jednak znaczenie. Zagramy Arbor Elfa, nie ma powodu po prostu, żeby go kisić na ręce. Potencjalnie ułatwia nam zagrywanie jakiegoś Avenging Huntera bez poświęcenia Eldrazi Spawnów. Okej, pytanie teraz właśnie, jaką kreaturę nam pokaże? Nie Simian znalazł. Spirit O, Guide. Nie znalazł nic. bardzo O, Mana Taife, Seething Song. Mana Taife. No to ciekawa technika. I zagrywa własnego Kryzalisa. Więc nadal będziemy mieli niestety problemy z przebiciem się, żeby ewentualnie tę inicjatywę odzyskać. No i liczymy na top deck. Tak, dobrze byłoby odzyskać inicjatywę, aczkolwiek no już jesteśmy za ultem, więc następne fazy jeszcze nas tak bardzo nie bolą. No i niestety. Teraz tak, czy mamy jakiekolwiek dobre ataki? Kryzalis nawet po poświęceniu z Eldrazi Spawnów będzie 4-5, więc zostanie po prostu zablokowany przez Simian Spirit Guide i zginie. Avenging Hunter, jeżeli zaatakuje, nasz oponent ma opcję zablokowania w taki sposób, żeby go skrócić na przykład Kryzalisem plus Burning Tree Emissary. Pozostaje nam ewentualnie atak wszystkim, co ma powera z jakiegokolwiek, czyli Avenging Hunter, Kryzalis i Arbor Elf. Jak się to wtedy prezentuje? Prezentuje się to wtedy tak, że Raving Chrysalis może zostać zablokowany przez Raving Chrysalisa oponenta, Arbor Elf przez Eldrazi Spawna i leci double block w Avenging Huntera przez Simian Spirit Guide i Burning Tree Emissary i tak się nie przebijamy, więc puszczam turę. Okej, nie jest to rzeczywiście wygodna pozycja do ataku. Przeciwnik mógłby jeszcze blokować nawet Chrysalisa Simian Spirit Guide'em i też po prostu nam go zabić. Tak.
Też gram Na malą level and ewentualnie. trial znajduje Goliath Paladina niestety, ale nie ma za bardzo na niego many. A nie, mamy, przepraszam, ma Eldrazi Spawny oczywiście, że ma manę. Bo zagrał Raving Chrysalisa. Tak, potężna karta. Robi wszystko. Czaszmen już nie jest pewien, że gra Bushwalkerem. Poczekaj, może jeszcze takim jednym. No jeżeli tutaj nie zobaczyliśmy w tylu kartach, to ja też nie stawiałbym na Bushwalkera. No niestety kolejny land jeszcze bardziej zmniejsza nasze szanse tutaj na wygraną. Sytuacja taka sama jak które wcześniej, nadal nie mamy dobrych ataków, więc pozwalamy oponentowi wchodzić głębiej w Undercity. No niestety musimy czekać po dobrym top decku z Avenging Hunterem. Teraz 2 landy, no jakby nas całkowicie blokują. Tutaj przeciwnik nawet zagrywa kolejnego Simian Spirit Guide'a, a nie zagrywa Paladyna. To by znaczyło, że on chce go zagrać na wypadek, gdybyśmy przejęli tę inicjatywę. Tak, bardzo inteligentne zagranie, oczywiście zrobiłbym dokładnie tak samo. No, Utopia Sprawl nam nie za bardzo pomaga. Zagramy, bo czemu nie? Jeszcze nie przegraliśmy, więc powiedzmy, że jeszcze nie będę poddawał, aczkolwiek nasze perspektywy są raczej bardzo słabe. Simian Spirit Guide jest już 5/7, no rzeczywiście Jest duży 7 na bloker. 7/7, tak, jest duży 7. bloker. Rozfadżowany, duży bloker, 5 duży hunterków ataker. w sensie. Jeszcze Jewel. Jewel Thief. Jewel Thief. No nie wiem, trzymamy kciuki z jakiegoś Altizaura w takim razie w boarding party właśnie w Avenging Huntera. I Pierwsza oto część się jest, spełniła. jest Altizaur. Zobaczmy. No i teraz jest Prospero na farcie. Nie ma. Jest Ale jest Generous End. też, no okej, duże bydle. Co sprawia, że i tak na razie nie mamy jak atakować. Niestety tak, nadal musimy odpuszczać atakowanie. Łukasz mówi, że w tym miejscu, znaczy w tej sytuacji miejscu OPA by Arena odpalał, a kto wie, może właśnie odpalił. Może odpalił. No i jest kolejny Chrysalis. Bloker za blokera, ataker za atakera. No szeroki stół. Czyli oba te krysalisy już mogą urosnąć naprawdę do +4/+4, tak? A pokój w Undercity. Arenę, żeby zgołdować jakoś ten. Ja myślałem naprawdę, że tutaj już przeciwnik po prostu na chillu sobie odpalił arenę magicową. Kusza, wróciłeś do mnie, zaraz się będziemy rekonektować. Chyba już przywróciło nam połączenie. Tutaj na krótko padło. Nie wiem, Kusza, czy mnie słyszysz? Nie, Kusza po rozłączeniu znowu mnie nie słyszy niestety. Jest skupiony na grze. No, sytuacja nie uległa poprawie. Kusza, jakby co, wydaje mi się, że już jesteśmy z powrotem i nas słychać. Z telefonu hotspota zrobić. No kurczę, wydaje mi się, że jednak Wi-Fi 5G, które takie mam ustawione specjalnie do streamu, no jest lepsze. No telefon mi jako... Wygląda jakbyśmy byli z powrotem, ale znowu Artur, ciebie nie słyszę. Myślę, że te wszystkie zwania powodują, że nie pojawiasz mi się w... Tak, rozłącza nam Video Ninja, no ja cię słyszę, no i Mamy obserwuję kolejny niestety. Tak, także mówiłem, że jeżeli ta gra potrwa dłużej, to powinniśmy mieć lepsze top decki od przeciwnika, jak widać, no nie zawsze.
Gdybyśmy mieli inicjatywę, to sytuacja wyglądałaby zupełnie inaczej. No, to on tutaj siedzi komfortowo i po prostu sobie rozdaje kanterki, wyciąga karty i wstawia typy wielkie z dodatkowymi kanterami 3-3. Jest No. kolejny Rumble. Kolejny Grysalis. No imponująco wygląda ten stół, to prawda. Coś czuję, że przeciwnik zaraz jednak ruszy do ataków. Każdy z Chrysalisów jest po prostu nieblokowalny. Kolejny Hunter, kolejna inicjatywa. Mamy oczywiście Strapa. Siedem. No ciężko to będzie wyciągnąć. Nie wiem, czy Kusza ma tu jakiś plan, czy czeka no właśnie na jakiś taki wyjątkowy top deck. To co by to mogło być tak naprawdę? Zobaczymy, co przyniesie top deck jeszcze. O, może nie zobaczymy nawet, co przyniesie top deck. Już lecą potężne ataki. Myślę, że coś trzeba by poskracać, jeżeli chcemy mieć jakiekolwiek szanse. Więc powiedzmy, że zrobimy takie bloki, przez które nic nie przechodzi, a jednocześnie wymieniamy się 1 za 1. Boarding party. Zobaczmy, co wypadnie z boarding party. Jeżeli wypadnie Avenging Hunter, to teoretycznie jesteśmy dalej w grze. No, Arbor Elf. Myślę, że Arbor Elf nam tutaj nie pomoże, więc myślę, że to jednak dobry moment, żeby zakończyć. Nie wiem, czy jakiś Z tym meeting boardem nawet. nawet teraz, jeżeli byśmy stopdekowali kolejnego Anoida Altizaura w boarding party w Avenging Huntera, to i tak sobie po prostu już nie poradzimy. W szczególności jak oponent dobierze teraz kolejną kartę z archiwów, więc myślę, że to po prostu poddam i zrobimy sobie przerwę i spróbujemy znowu nawiązać połączenie w taki sposób, żebym ja też słyszał Artura i żeby wszystko wróciło do normalnego przebiegu. Dobra, to dzięki w takim razie za Także chwilę widzimy. dzięki i słyszymy się przy 4. meczu. Okej, dobra, jesteśmy z powrotem. Mam nadzieję, że internet nas znowu nie zawiedzie. Zrobił to już tyle razy. Widzę, że dołączył do nas Radomir. Cześć Radomir. Bardzo się cieszę, że podoba Ci się nasza muzyka. Jedyne, co udało Ci się obejrzeć, no to tak, krótkie streszczenie. Kusza wygrał 2 pierwsze gry, bardzo, bardzo dobrym stylu, ekspresowo. Trzecia właśnie na turbo inicjatywę. Niestety nie poszła po naszej myśli. Mieliśmy wiele problemów też po prostu z połączeniem internetowym, nam to zrywało, więc jeżeli wytrwaliście, no to Tak, też a Was w meczu podziwiam. na każdą rybę znajdzie się większa ryba, więc nasz oponent był jeszcze szybszy, jeszcze szybciej wrzucił te wszystkie frety. Nie było za bardzo co zbierać niestety. No nie wiem, na ile też ten drobny błąd, no ta pomyłka, gdzie nie policzyliśmy swojego toughnessa w stosunku do powera przeciwnika, Tak, to gdzie przejął inicjatywę, zabił nam wszystko. Natomiast jeżeli byśmy pozwolili temu wjechać, to też nie byłoby wiele lepiej, bylibyśmy na dużo niższym życiu. Oponent i tak by przejął tę inicjatywę, tak jak później widzieliśmy. I tak byłby board stall i on i tak by miał tę inicjatywę po swojej stronie. No to jedyna Byłoby, rzecz, tak, do tak czy której inaczej byłoby mogliśmy. ciężko. Tak, to prawda. Top decki Forestów też nie pomogły niestety. No ale tak to po prostu bywa. No na razie jest 2-1, Kusza, bardzo dobrze, przed nami jeszcze 2 gry. Na razie trafiamy na same, nie chcę powiedzieć śmieszne deki, no ale dziwne, takie off-metowe, takie, których właśnie nie było dawno widać. Tak, nie trafiliśmy ani razu na Tier 1 deck, nie trafiliśmy ani razu na Glitch, co mi się akurat bardzo podoba. Tak. Jak wspominałem, jest to bardzo ciężki matchup, aczkolwiek chciałbym zobaczyć coś z mety. Czy to jakąś Kuldotę, czy to jakiegoś Terrora, może wróżki właśnie, te UB, które teraz powoli wracają do łask. No zobaczymy, z kim nas sparuje. 4. mecz.
Bombaj, Jest i witamy. Bombaj. Właśnie to chciałem powiedzieć, że po prostu no, znowu na streama trafia Bombaj. Czym może grać dzisiaj? Nie zdradzisz. Cóż, ostatnio jak graliśmy, parę dni temu, Bombaj grał IZ-em, Terror Scred. Udało mi się wtedy wygrać. No i zobaczymy. No dla Bombaja myślę, że mogę odignorować czat. Zazwyczaj mam jednak schowany czat. Tak, O. prosimy Bombaj, żebyś wyłączył dźwięk i nie oglądał streama, stream sniping. No ze stream snipingu to bardziej Iwan jest znany, ale Dobrze, Bombaj będzie grał uczciwie, nie będzie nam zaglądał w rękę, zaczyna. To już i tak mu daje przewagę. Zobaczymy. i mamy rękę z Six dropami, 7 dropami, jednym Wild Growthem, 2 Forestami, więc znowu jest to oczywiście mulligan, nie mamy nic do zagrania na początku. Musielibyśmy dużo przesajklować z tego, zajęłoby to bardzo dużo czasu. Ręka bez landa, klasycznie. Łatwa decyzja. No to lecimy do 4. No i kipujemy czwórkę. Kipujemy czwórkę z Arbor Elfem, Landem, Kryzalisem, Utopia Sprawlem i możemy teoretycznie zagrać tego Kryzalisa turn 2, jeżeli dobierzemy ląd. Okej. No to jest jakiś plan, zobaczymy, czy Bombaj gra właśnie wróżkami, ten Krysalis w stole by się nam przydał na pewno. No Bombaj niestety zaczyna z pełną ręką. No i są wróżki Tak. prawdopodobnie, Jest Dimir. więc w tej sytuacji myślę, że nie będę ryzykował tego Arbor Elfa i tak jesteśmy w bardzo słabej sytuacji, a jeżeli to jest Snuff Out albo drugotorowy Cast Down, to nas bardzo opóźni, ale Malevolent Rumble po prostu może nam znaleźć landa w drugiej turze, jeżeli go nie znajdziemy, więc po prostu zagram od razu tego Utopia Sprawla i puszczę turę. Tak, są to nowe Dimir wróżki najprawdopodobniej z Modern Age'ami i z Sneaky Snackerami. Tak jest, mamy Sneaky Snackera. No myślę, że wybór dosyć prosty. Na pewno zagrywamy Rambla, żeby coś znaleźć, no i pewnie zagrywamy Arbor Elfa. Dobraliśmy drugi land. Niestety nie mamy pewności dobrania trzeciego, żeby zagrać tego Krysalisa bez Arbor Elfa, więc nie zaryzykuję i po prostu wezmę stąd Foresta, żeby mieć pewność zagrania w następnej turze. Mieliśmy jeszcze Respawn, ale to i tak myślę, że jest tutaj dobry wybór, bo po prostu bez many nie ma gry. W szczególności jeżeli stopdekujemy też coś jeszcze większego. To też będziemy mieli możliwość zagrania po prostu. Tak, Bombay, Brainstorm, Sneaky Snackera. Można dobrać Łukasz kartę, tutaj poprawić pisze, rękę i jeszcze żebyśmy stawić ciało. Zaprosili Bombaja, bo bardzo chce I się mamy- znaleźć Dojo. Coś powiemy na Mamy ten Snafauta, temat. którego sprediktowaliśmy. Zagrywamy Kryzalisa, Kryzalis ma Richa, blokuje Sneaky Snackera, jeżeli nie oberwie counterspellem, no to będzie ok. Oberwie counterspellem. Miał. Land w następnej turze pozwala nam zagrywać Altizaura. A nie masz już nawet many na Altizaura? 6, mamy, źle liczę. Tak No. jest, mamy manę na Altizaura tak czy siak. Który, będąc kaskadowym spelem, omija counterspella, tak chociaż troszeczkę. Przynajmniej częściowo, tak. Mamy jakieś Jeżeli- szanse coś mimo wszystko znaleźć. I tak zagramy Foresta, nie chcemy poświęcać wszystkich Eldrazi spawn tokenów. Potencjalnie jakiś kolejny Altizaur wtedy będzie mógł wejść. No i No i zobaczmy, teraz co wypadnie z Cascade'a. tak. Jest boarding party! Jest, dobrze, bawimy się, jest impreza, teraz jeszcze Kolejny Cascade. Avenging Hunter. Eldrazi Reaper Pozera też może być. Nawet powiedziałbym lepiej niż Avenging Hunter. Okej. Coś wejdzie, tak. Co jest Bombay i tak kontrowane, będzie miał no. możliwość odebrania tej inicjatywy latakami, więc myślę, że nie wstawianie tej inicjatywy w stół aktualnie pomoże nam bardziej. To była całkiem dobra kaskada. Mamy dwa duże typy w stole. Bombay ma 3 karty na ręce. Tak, i No spodziewam się jakiegoś double bloku tego boarding party. No niestety tutaj mamy Arbor Elfa.
Jesteśmy agrodekiem, przekręcamy rzeczy w prawo. Jeżeli boarding party zostanie double blokowane, to jest to wymiana, na którą ja jestem chętny, żeby pójść. Spellstater Sprite. Ok, czyli prawdopodobnie pójdzie double block Sneaky Snackera i Spellstater Sprite'a. O, właśnie. Coś tu kombinuje Bombay. Na czym mu bardziej zależy? Tak. Sneaky Snacker oczywiście wraca z grobu, więc praktycznie wymieniamy się jeden za Spellstater Sprite'a, co tutaj nie jest zbyt dobrą wymianą. Ale w tej sytuacji, w której jesteśmy, Bomba jest już na 7 życiach, będziemy próbowali. O, jednak miał kolejną. 2 wróżki były, no. Cóż, A Bombay widzę napisał ci, że idzie 2-2, więc dla niego to też to jest gra po prostu o tak, zwycięstwo. wyrównanie. No, wyrównanie i wyjście do przodu no, w tej lidze. Tak. Nie podłoży nam się, nie podłoży nam się. My też będziemy walczyli twardo. I teraz mamy wybór. Możemy zaatakować Reaper pozerem, skrócić się ze Sneaky Snackerem i Spellstater Sprite'em. Potencjalnie oba Sneaky Snackery są w stanie wrócić, jeżeli Bombay ma na ręce Brainstorma na przykład. Mamy drugiego Reaper pozera. Pytanie brzmi, czy nieatakowanie jest nadal dobrym wyborem, kiedy Bombay jest tylko na 7 życiach. Myślę, że mimo wszystko idziemy na tę wymianę i liczymy na to, że nie ma jak dobrać 3 kart w jednej turze. Tak, no to chyba słuszna strategia, on cały czas będzie górą Musimy wydaje robić się napór. atakował. Tak. Ma jedną kartę, jeżeli to jest counterspell, no to trudno. Tak, potencjalnie Yumitine Tavern staje się bardzo dobrym zagrożeniem, żeby po prostu zagrać wide. No niestety ma draw 3 i to ten lepszy draw 3 niż Brainstorm, ale z drugiej strony nie zostawia żadnej many open i nie ma zbyt wielu kart do bloku. Więc oczywiście atakujemy. Tym razem jedyną obroną jest Vector Glider, więc prawdopodobnie po prostu wpuści. Zejdzie do 4. Zagramy sobie kolejnego Reaper pozera. Ale to jest bardzo dobra liczba, bo w tym momencie on już nie może zagrywać Snafauta za darmo. Tak, to już jest Snafout za manę tylko i wyłącznie. Choć obawiam się niestety Counterspella, tudzież 2. I Bombay chyba jest nastawiony na jump blokowanie pojedynczo, co oznacza, że pewnie ma kolejny draw 3. Może to być Brainstorm, może to być Lorien Revealed. Ewentualnie double block i Snafout za manę. To jest chyba Albo nawet najgorsze jest dla nas jakieś wyjście. cast-downy, ma agony warpy pewnie, no jakieś removale jeszcze poza Snafautami ma. Więc obrywamy cast-downem. Myślę, że zaryzykuję kolejnego Spellstater Sprite'a. No i liczymy na coś. No najlepiej właśnie jakiś taki Altizaur z kaskadą byłby mile widziany. Niestety tylko Forest. Więc przechodzimy do ataku i atakujemy pojedynczym Arbor Elfem za 1. No zawsze to minimalnie bliżej celu, no ale ile razy już skończyliśmy grę przegrywając, gdy przeciwnik jednak został na jednym życiu, to się zdarza, no. Chciałbym też tutaj powiedzieć, że pomimo tego, że zmuliganowaliśmy do 4 i tak udaje nam się grać tę grę. Tak, bardzo Dość wyrównanie, równo. to prawda. Bombay został monarchą, będzie teraz dobierał dużo kart, znowu wrócił. I to jest jego szansa na wróżki. stabilizację oczywiście. Tak, Więc tak naprawdę Yumitine Tavern i brak Counterspella po stronie Bombaya to jest nasz najlepszy out. Jest Avenging Hunter. Pomimo tego, że Bombay może przejąć tę inicjatywę, myślę, że i tak potrzebujemy po prostu wrzucać coś w stół. Więc po prostu zagramy tego Avenging Huntera. Bombay pozwolił go, więc albo tego counterspella nie ma w tym momencie, albo jednak Albo spodziewa się tak, Yumitine Tavern. albo że przejmie tę inicjatywę jednak mimo wszystko i się niespecjalnie boi tego Huntera w stole. Judgment właśnie mówi, please, spotkanie w tawernie. Dobra, Judgment, spotkamy się. No i oczywiście jakby to była ta karta, tak, no.
I Bombay przychodzi do ofensywy. W następnej turze jesteśmy martwi, jeżeli nic nie dostaniemy. No właśnie, to spotkanie w tawernie. No i trzymanie kciuki, żeby nie było kciuków, żeby nie było tego counterspella, bo mamy w tym momencie armię aż 7 spawnów. One dałyby nam zwycięstwo. Niestety No i... Wildgrowth. Ale poczekaj, Wildgrowth daje ci droła, nie? Nie, Nie, co? to tylko manę daje. A, additional, no tak, to nie jest ten. Niestety. To jedno bez bogli daje droła. Pomyliłem karty. Tak jeszcze. jest, więc gramy na UB wróżki. Myślę, że możemy chcieć jakieś breath weapony, aczkolwiek nie jestem przekonany co do tego, że chcemy 4 breath weapony. Wydaje mi się, że wsajdujemy jedynie 3. Jeden dobry breath weapon teoretycznie pozwoli nam wygrać grę. Co prawda tutaj widzieliśmy, że Unity in the Tavern wygrywałoby nam, natomiast rzadko kiedy będzie nam to coś dawało, rzadko kiedy będzie nam to dawało faktycznie takie value przy takim boardstolu. Raczej liczymy na to, że Eldrazi spawny będą nam pozwalały zagrywać po prostu kolejne frety. Nie będziemy musieli mulliganować aż tak głęboko, więc wyrzucę Unity Tavern oraz Olifanta, który też jest dość wolny. Generous Enty znowu są lepsze, bo Reach pozwalają blokować i Vector Glidery i Sneaky Snackery. I zobaczymy. No, trzymajmy kciuki za lepszą rękę. I No. mamy taką rękę. To jest bardzo dobra ręka, bo nawet jeżeli nie dobierzemy drugiego landa, to możemy przesajklować po prostu Generous Enty. Pomimo tego, że Bombay może mieć Snafauta w pierwszej turze, myślę, że i tak zagrywam Arbor Elfa, ryzykuję to, bo znowu, jeżeli nie ma, to top deck Foresta pozwala nam zagrać od razu Raving Chrysalisa. Tak jest, Obscura Stormfront, pewnie po Swampa i pewnie Snafaut. Tak jest. No, Więc Bombay sajklujemy Generous Enta po Foresta. dobrym graczem. Foresta. I skill właśnie polega też na tym, że się ma w ręku to, czego potrzeba. Zawsze mają. No. Natomiast nie jest to jakiś bardzo duży problem, bo znowu, nawet jeżeli teraz nie dobierzemy kolejnego landa, to możemy przesajklować Generous Enta, możemy zagrać Rambla, znaleźć landa z Rambla. Mamy land, więc zagrywamy po prostu Chrysalisa. Nie boimy się Force Spike'a. Brainstorm. Jest za to brainstorm. No. Niewiele to nam w tym momencie robi. A tak się zastanawiam, właśnie nie boimy się Force Spike'a, bo najpierw nam się tworzą tokeny i my jesteśmy w stanie... Nie dlatego nie boimy się Force Spike'a, nie boimy się Force Spike'a, bo granie Force Spike'iem nie ma sensu i nie podejrzewałbym Bombaya o granie taką kartą. Okay. Ale teoretycznie... A nawet jeżeli miałby Force Spike'a, to i tak wymienienie Force Spike'a za Chrysalisa, żeby stworzyć te 2 Eldrazi spawny, też będzie ok. Ale właśnie nie jest tak, że nam się tworzą te tokeny i my możemy tak jedną manę zapłacić z poświęcenia spawna. Pamiętaj o tym, że jest to trigger, więc No. może odpowiedzieć na ten trigger, zagrać Force Spike'a i Force Spike zresolwuje przed wejściem Eldrazi spawn tokenów. Okej. Mamy do dyspozycji ile? 5-7 mana potencjalnie. Moglibyśmy zagrać po prostu Generous Enta, natomiast możemy go zagrać po prostu pod kontrę. Więc chyba zaczniemy od ataku i zobaczymy, co zrobi Bombay. Nie będę poświęcał Eldrazi spawn tokenów tylko po to, żeby powiększyć tego Chrysalisa i raczej nie będę zagrywał Generous Enta, tylko będę chciał zagrać kolejnego Chrysalisa, żeby i zostawię Malevolent Rumble na później. Nie będę go zagrywał też w tej turze. Widzę, że nam też coś tutaj już przerywa, ale jeszcze nam internetu nie zerwało. Bardzo dobrze. Wygląda na to, że stream działa. Dichada Sploy. Szczerze nie rozumiem do końca grania tą kartą. Dyskutowaliśmy ostatnio nad nią. Nie wydaje mi się być zbyt mocna. Rozumiem tę chęć grania go z jumpstarta, po prostu z grobu po przemieleniu, czy też po prostu po zagraniu, tak jak teraz. Ale wydaje mi się, że to jest po prostu odrobinkę za małe value. Więc tak, Bombay ma 6 kart na ręce, więc na pewno ma przynajmniej sztukę removalu. Natomiast my możemy i tak zacząć coś tam poświęcać te Eldrazi spawn tokeny. Zaczniemy od wyprodukowania kolejnego z Rambla i zobaczymy, czy nie dostaniemy na przykład Boarding Party, które będzie lepsze niż Generous End. Dziękuję. Bardzo dobrze, proszę. Jest boarding party jak zamówione.
I po prostu zagramy to boarding party, powiększymy trochę kryzalisy. I teraz tylko co wypadnie z kaskady. Avenging Hunter. Bardzo dobra kaskada. No dzisiaj Myślę, modo że nam Bombay raczej będzie miał- sprzyja. Myślę, że Bombay będzie miał duże problemy, żeby zabić wszystko, co mamy aktualnie w stole i wykontrować. Weźmiemy sobie Foresta na rękę. Ląd Natury chyba zagrywałem, jeżeli dobrze pamiętam. Tak No jest, proszę, więc po prostu wpuścił przejdziemy nawet do boarding party. kombatu. Teoretycznie mamy Lethal, jeżeli poświęcimy jednego Eldrazi Spawna, więc to zrobię, jeżeli... Okej, Bombay zagrywa Draw i Discard, więc jest na 18, czyli teraz musimy poświęcić 2 Eldrazi Spawny. I może mieć oczywiście jakieś snafauty. Natomiast mamy już dużo many, więc jeżeli ma snafauta, ok. Wolę zagrozić tym Lethalem i wyciągnąć tego snafauta od razu. Jest snafaut. Jeden. Kolejne poświęcenie nam nic nie da. I tak zostanie na przynajmniej jednym Bombay, więc nie wydaje mi się, żeby był sens. Będzie i Jest drugi już snafaut. drugi, tak. Tym bardziej. Będzie trzeci. Jest i trzeci snafaut. Czyli 4 już zobaczyliśmy, tak? Wszystkie 4 snafauty poszły. No miało. Bombay na farcie. W 18 kartach 4 snafauty. No szacun, Bombay. Teraz mamy Forge'a i boimy się Castdowna, więc forge'ujemy, ale Eldrazi Spawna. Oj, bardzo dobrze nam ten spawn został. Aha, widzę, że ten Kwas dołączył w międzyczasie. To cześć Kwas, fajnie, że jesteś. I pada pytanie, co sądzimy o Toxin Analysis w Gardensach? W sensie na szczura, Toxin tak? Analysis na szczurach jest super. Widziałem też ostatnio nowe Gardensy Jandowe. Nie wiem, czy jesteś zaznajomiony. Z Kryzalisem. Potężny build, szczerze mówiąc. Czy ja chcę zagrywać Utopia Sprawla pod wróżkę? Myślę, że nie. Myślę, że po prostu zagrywamy Generous Enta. Nie dajemy oponentowi nawet możliwości skontrowania tego. Właśnie, bo to, czego nie chcemy, to Wróżką. żeby stracić inicjatywę. W następnym idzie trap, Jest Spellstatter Sprite, ale on nie kontruje Generous Enta. ale właśnie, no tak, bo on będzie starał się jednak tam tego Generusenta zabić i zabrać inicjatywę. Nie chce z trapa Tak, bowiem stracić trap życia. zabija go. Będzie musiał zabić Generous Enta, zaatakować właśnie i jeszcze przyblokować albo zabić Eldrazi Spawn Tokena. Nasz sideboard na drole się nie zmienia. Gramy nadal te 3 breath weapony i nie więcej raczej. Po prostu chcemy jak najszybciej wrzucić, tak jak teraz, nasze zagrożenia i przekręcać je w prawo. I znowu mamy One-Landera. Znowu mamy One-Landera z Generous Entem. Ale tym razem nie mamy Arbor Elfa, za to mamy Wild Growth'a i mamy 2 Malevolent Rumble, więc myślę, że to jest znowu keep z One-Landerem. Tak, mi też ta ręka się Problem bardziej jest podoba. taki, że boimy się Spellpierce'a teraz z kolei. Bo o ile nie baliśmy się z Force Spike'a, Spellpierce jest faktycznie kartą, która nam może zagrozić. Z drugiej strony grozi nam również Spellstatterka, więc chyba zagram po prostu pod Force Spike'a. Zresztą i tak będziemy mogli przesadzić tego Generous Enta, nawet jeżeli Spellpierce się zadzieje. Brainstorm czy Nie ma Spellpierce? Spellpierce. Okej, Lorien. Island Bardzo Psychic. dobrze. Ja jeszcze Nie tylko wszystkie powiem, listy też grają. no tak. Tak, proszę. Nie, chciałem tylko odpowiedzieć Damianowi z tym pytaniem, czy widzę Toxin Analysis w Gardensach. Bardzo lubiłem grać tym deckiem i tak z chęcią bym zobaczył właśnie Toxin Analysis na szczurze, bo Gardensy mają dużo speli, z których jakieś Chainer's Edict, te scyzoryki, no to niespecjalnie działa, gdy Gruul Rampa tworzy aż tyle tokenów, więc z kolei taki Toxin Analysis i strzał po wszystkim, no tak, to może być tym, co właśnie... Wracając do gry, zagramy Malevolent Rumble bez zagrania Londa. Spróbujemy wybejtować Counterspella. Tak. Ten Malevolent Rumble nie jest nam bardzo potrzebny. Landa i tak mamy, o czym Bombay nie wiedział, dlatego zagraliśmy to przed Tak. zagraniem drugiego Londa.
ten counterspell dobrze, że poszedł w Rambla, a nie w coś ważniejszego. Więc jesteśmy znowu w podobnej sytuacji. Znowu zagramy Rambla i znowu spróbuję, chociaż czy zagramy Rambla, mamy Reaper Posera, tylko nie będziemy mogli, będziemy mogli przesejklować z Eldrazi Spawna, więc zagramy Eldrazi Reaper Posera, zobaczymy, czy jest kolejny counterspell. Nie ma kolejnego counterspella, więc myślę, że teraz sejklujemy Generous Enta po źródło czerwonej many. Czyli po Wooded Ridgeline, zagrywamy, no i puszczamy turę. No fajnie to zagrałeś, Kusza, przyznam. Mamy w stole stwora, mamy jeszcze dużo rzeczy do robienia. I mamy Murmuring Mystica, który jest największym problemem naszym. To jest karta, która może pozwolić mu się ustabilizować. Mamy dostępne niestety tylko 4 mana. Czyli co? Chrysalis chyba. Czy sejklujemy Generous Enta? To jest pytanie. Jeżeli przesejklujemy Generous Enta, to w następnej turze mamy pewność zagrania Altizaura. Z drugiej strony, czy mamy drugą stronę? Jeżeli przesejklujemy Generous Enta, weźmiemy Foresta, to nadal możemy zagrać Chrysalisa, ale i tak nie zagramy Nie możemy zagrać Avenging Huntera czy siak. Mamy dostatecznie dużo zagrożeń na ręce, więc myślę, że czy siak przesejkluję tego Enta i spróbuję znaleźć i muszę... Coś się dzieje, Kusza landa znajduje. Widzimy tylko green screena. Kusza, wróciłeś. Nie wiem, czy mnie słyszysz. Słyszę cię. Dobrze, na chwilę zniknąłeś, ale już jesteś. Widzę, że znalazłeś Foresta. Programik. I zagrywamy po prostu Lisa. Takie rzeczy. Problem z Murmuring Mysticiem jest też taki, że poza tym, że berdy champ blokują nasze rzeczy bez trampla, to też bardzo łatwo przejmują inicjatywę niestety. Mamy kolejny land, mamy do dyspozycji ile? 6, potencjalnie 8 mana. Teraz tak, counterspell w Altizaura oczywiście jest bolesny, ale może coś nam wypaść z niego. Myślę, że nie ma co się bawić, po prostu slamujemy Altizaura. Kanterek na Chrysalisa. I zobaczymy, co wypadnie z kaskady. Eldrazi Reaper Poser, ok. Jest to kolejne ciało do ewentualnego bloku. Jakie mamy teraz problemy? Problemy mamy takie, że przy ataku potencjalnie może stworzyć 3 ataków, żeby zablokować Eldrazi Reaper Posera, czego się nie boimy. No właśnie. Rifling Chrysalis jest praktycznie nieblokowalny, dla niego możemy poświęcić 2 Eldrazi Spawny. Jeżeli zablokuje Chrysalisa Murmuring Mysticiem, to możemy być pewni tego, że ma removal, po prostu na niego chce wybejtować poświęcenie Eldrazi Spawnów. Nadal nie chcę poświęcać tych Eldrazi Spawnów, to nadal może być removal w Chrysalisa, Eldrazi Spawny mogą się przydać. Hadat Ploy. Okej, wejdzie ptak. To jeszcze nie jest koniec bloków, tak? Rozumiem, że może być tak, że Bombay teraz tworzy te ptaki, czy nie? Już po blokach? Jesteśmy już po blokach, może stworzyć ptaki, ale nie może zadeklarować już więcej blokujących. Rozumiem, czyli to nie był plan zniszczenia, zabicia nam Reaper Posera. Okay. Być może to był plan taki, gdybym poświęcił Eldrazi Spawny. Dopóki nie poświęciłem ich, pewnie stwierdził, że mu się nie opłaca. I mamy Lorien Revealed i Bombay ma pełną rękę i pewnie mnóstwo removalu, no i kolejnego Berda. Ataki będą coraz cięższe. Altizaur zapewne oberwie snafautem. Zagramy najpierw main phase'owego Rambla, być może znowu boarding party wypadnie. Będziemy je chcieli zagrać? Jest i boarding party. Tak jest. Tak jak się umówiliśmy. Czy chcę zostawić Eldrazi Spawn? Ja chcę poświęcić jednego. Myślę, że zostawię sobie tego Foresta. Bardziej chodzi o to, że chcę powiększyć Chrysalisa i trochę blefować, że mam więcej kart na ręce nielądowych. I drugiego też będę musiał poświęcić. Tak. No i Cascade, zobaczmy. Avenging Hunter. Mamy drugiego na ręce na szczęście, więc nie będzie większego problemu z przejęciem tej inicjatywy raczej. Chyba że ma rękę pełną removalu i kontr, no to wtedy
Są to wróżki, więc oczywiście bardzo możliwe. Nie zagraliśmy ląda w tej turze, co też znowu tutaj nam popłaca, Się opłaciło, bo opłaciło się. Hydroblast? Hydroblast. Tak czy siak nie zmienia to zbyt wiele z naszej perspektywy, po prostu zagrywamy tego landa i atakujemy czym się tylko da. Nie martwimy się tym, że nam jakieś Reaper pozery mogą umrzeć. Jesteśmy agrodekiem, przekręcamy rzeczy w prawo. Jest i Snuff-Out, o którym mówiliśmy, Vanoid Altizaura. No pytanie, czy będzie drugi właśnie. Spodziewanego. Wpuszcza za 8. Nawet nie zablokował. Nie było drugiego Snuff-Outa. Jest Modern Age. Jeszcze nie ma żadnej wróżki w grobie. Wróżki i tak wchodzą zatapowane, więc nie będzie mógł blokować. Być może szuka removal pod Avenging Huntera, który ma trampla, więc jego blokowanie jest problematyczne. Mamy pierwszego snakera w grobie. 3 karty na ręku. Rozumiem, że jeden ptak poleci, żeby odebrać nam inicjatywę. Wziąć sobie land. No niestety to się dzieje. Jest Dihada Sploy, więc jeszcze trochę życia i Sneaky Snacker. Czy to by znaczyło, że rzeczywiście Bombay ma Snuff-Outy, bo już czarnej mamy odtapowanej nie ma na żadnego cast-downa. Czyli jakiś No musi być Snuff-Out. Snuff-Out, bo też inicjatywy oddać za bardzo nie może. 2 odtapowane islandy na Counterspella. No ciekawa to jest sytuacja. Myślę, że nie jest aż tak komfortowej sytuacji Bombay. Też się stresuje, też nie wie ile jeszcze speli zagramy, czy jakiś znowu boarding party mu nie wiedzie. Czekamy na decyzję. Coś Ale musi Bombay zrobić. napisał, że be right back, więc chyba też muszę sobie coś zrobić się przerwę. stało. Właśnie, bo Bombay... Sytuacja kryzysowa. Bombay Czy Bombay jest w ogóle w Polsce, czy na morzu? Wydaje mi się, że jest w Polsce, że jest w domu rodzinnym, bo gdzie urodziła mu się niedawno córeczka, więc może to być po prostu jakieś emergency z dziećmi. Tak, no musimy Bombayowi wybaczyć. Myślę, że nikt nie będzie mu miał za złe, że zajmuje się rodziną. No. A my już tutaj mieliśmy trochę przerw, więc taka przerwa, w której przynajmniej nie znikamy. Tak. Bombay właśnie chce podejrzeć szybko, co u nas jest. Ale mu się Na też co liczymy? internet W tej sytuacji liczymy na Breath Weapona, który potencjalnie mógłby być lethal. Moglibyśmy wtedy wybejtować kontrę Avenging Hunterem potencjalnie. Czy na wszystko nam starczy many? 3, 6, 7, 8, 9. Tak, z górką nawet. No tak, bo jeszcze mam ten w ręku, więc o jedno więcej. Więc wsajdowaliśmy 3 Breath Weapony, zobaczyliśmy już 22 karty z deku. Najwyższa pora, żeby tego pierwszego Breath Weapona dobrać. Oczywiście nie pogardzimy też Avenging Hunterem, który mógłby na przykład wejść w boarding party. Przepraszam, Vanoid Altizaurem, który mógłby wejść w boarding party. Tak. Kaskada. Pytanie może takie Umidine Tavern? Wysajdowaliśmy oba. Oba wysajdowaliśmy, okej. Tak, Czyli i tutaj to jest właśnie też dlaczego wysajdowujemy, bo te berdy jakby, nie mamy zbyt dużo z tramplem rzeczy. Te berdy i tak wyblokowały po prostu to wszystko, co nie ma trampla. Ale nie, nawet Umidine Tavern zagrane po poszukiwanie kreatur, żeby nagle sobie też Jeżeli zresolwowałoby, mogłoby być całkiem niezłe, natomiast po prostu zagrywanie fretów Early i te Breath Weapony są lepsze najzwyczajniej w świecie. Tak. Tutaj Łukasz podpowiada, że może by się trafił Ultizaur w party w Breath Weapona, tak, to też byłoby Też bardzo silne zacne combo. zagranie i Bombay się wytapowuje. No i nawet się sam, że tak powiem, dobija za 2, czyli szuka tych Snuff-Outów może, ale to też za 4 O życia. dziwne.
I 2 Avenging Huntery, proszę Myślę, że państwa. w związku z tym, że Bombay jest wytapowany, zagrywamy Avenging Huntera pre-combat, Dlaczego? żeby Dlaczego w sumie? położyć Żeby 2 po... kanterki na Eldrazi Spawna i zaatakować również nim i wymusić jeszcze więcej bloków. W ten sposób. Pytanie brzmi, czy jeżeli byśmy zaatakowali bez niego, to czy na No. pewno odbierzemy inicjatywę? Bo tak, musiałby wtedy wrzucić pod Avenging Huntera Murmuring Mystica lub mieć tego Snafauta i wtedy spada do 3. Tak. Nie, dobra, myślę, że zaryzykujemy po prostu atak i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Bowiem jeżeli ten Avenging Hunter wejdzie, Tak, no to wydaje się, że kończymy nam rozgrywkę. oddaje. Właśnie. Nie, albo ma Snafauta, albo liczy Tak. się z oddaniem inicjatywy. Raczej spodziewam się jednak Snafauta, myślę, że... O! Bombay jest martwy. Chociaż jeszcze o tym nie wie. No nieźle. No mimo 6 kart, poprzednio 4 Snafauty w 18, teraz te Snafauty gdzieś na dole talii. I też dobra decyzja, że jednak nie zagrałeś tej inicjatywy, Tak. znaczy przed kombatem tego Huntera, tylko mamy dzięki temu aż 2 kroki, jest trap, Bombay wpadł w naszą pułapkę. Dzięki Bombay. Miło się grało. Dobre gry, naprawdę. I co? Mamy powoli 23, więc myślę, że przechodzimy po prostu już do 5. meczu. Bez przerwy. Nie ma przerw w Jedźmy, internecie, więc Rzeczywiście, spróbujmy zakończyć. Mamy już pozytywny wynik, co najmniej 3-2. Zobaczymy, na co trafimy w ostatniej jeszcze rundzie. Więc na pewno mamy przynajmniej zwrot z ligi. Pierwszy wreszcie taki prawdziwie metowy, że tak powiem, deck. Boros Bully też można uznać oczywiście za metowy deck. Natomiast na pewno nie jest Tier 1. Podczas gdy Dimir Wróżki myślę, że już można ich powrót ogłosić do Tier 1, że są z powrotem bardzo dobrym deckiem. I mamy ciekawą rękę, bo mamy 2 landy. tak. Mamy 3 rodzaje akceleracji, ale nie mamy zbyt wielu fretów. Natomiast mamy Rambla, który pomoże nam znaleźć te rzeczy, więc ja to kipnę. Tak, mi też się wydaje ta ręka całkiem dobra, też bym chyba ją kipnął. I gramy na Kuldotę. Gramy na Kuldotę, okej. To nie jest tragiczna ręka na Kuldotę, bowiem Reaper Poser szybko nam zacznie blokować rzeczy, a Eldrazi Spawny mogą Champ blokować, kiedy wejdzie Bushwhacker. Tym bardziej, jeżeli przeciwnik zaczął od Zaczynał z implementa, implementu, tak. a nie z jakiegoś guida. Dokładnie. Tego Tomb Raidera. 2 mana. Co Od tu? razu. Zaskakujące. Oponent się zastanawia. Czy są jakieś inne wersje Kuldoty teraz? Co może jakiś Reckless Impulse? Nie, no już to nie gra. Od kiedy wypadła nam Swift Spearka, Rest in Peace, no to raczej się nie grywa jednak tych kart, a szkoda. Burning Prophets. Czyżby to był Ruby Storm jakiś dziwny? Dzięki Bombay za grę. Widzę, że też musisz lecieć. Dzięki Bombay. Miło było, na razie. Było. Do zobaczenia. O właśnie, no Ruby dobra. Storm. Może Ale w Ruby to jest Storm coś się gra implementy? Of Combustion? nie kojarzę, ale może. No śmieszne. Korzystamy z tego, że Wildgrowth jest praktycznie darmowy tutaj, więc zagrywamy po prostu Eldrazi Reaper Posera. Teraz tak, on dostaje +1/+0 i Scry, nie dostaje First Strike'a. Nie. Może to jest jakaś bardzo dziwna lista Red Blitza? No właśnie ten implement tak budzi zdziwienie. Co tutaj jest Rens Resolve? No tak Sense Resolve. Czy to jest po prostu klasyczna Spalara? jakaś stara rzeczywiście. Tutaj Cholią jest znowu tier 3 deck. Gramy na Berna. Jest kolejny Rens Resolve. No ale zaraz, to zamiast Burning Propheta Cóż. powinien być właśnie albo ten Albo jakiś krasnoludek, pingujący. Tak. Finger. Dziwne. Jestem zdumiony i zaciekawiony. Budzi niepokój cały czas, to na pewno. Przeciwnik nie atakuje. Cóż, jego strata. No, Utopia Sprawl to nie jest koniecznie ta karta, którą chcieliśmy zobaczyć, ale No ale masz jeszcze cały czas mamy Chrysalisa, masz dobre Malevolent rzeczy. Rumble. Tak, więc myślę, że zaczniemy od ataku, bo i tak z tego Malevolent Rumble, nawet jak wyciągniemy Boarding Party, to go nie zagramy.
Nie boimy się kontry, więc będziemy zagrywać na pewno Kryzalisa w tej turze. Myślę, że zagramy całą rękę zasadniczo, bowiem mamy 2 Foresty, No tak. żeby zagrać 2 Utopia Sprawle. Jednego damy znowu na czerwony, może się postarzy tak, że będziemy potrzebowali 2 czerwonych. Drugiego już damy na zielony. Czerwony, monoczerwony nie gra nic takiego niszczącego enchantmenty. Może być, że po sidzie będzie grał jakieś rejzy, ale na razie przed sidem się nie Tak, boimy. przed side'em więc- się nie boimy rejzów. Zresztą w tej sytuacji, w jakiej jesteśmy, i tak nie jest źle. A właśnie, Holian też Zagrywamy pisze, Rambla. że jak po sidzie gra rejzy. Tak, no na pewno po sidzie Kusza by tak nie grał. Tak się spodziewam, że tutaj Absolutnie. Nie ma szansy. Dywersyfikowałbym wszystko, co się da. dobra, tutaj też przeciwnik dobiera kartę. No i weźmiemy Generous Enta, bardzo przydatna karta na spalarę. Food token się przyda. I puścimy turę. No okej, wygląda to nieźle. Chrysalis już ma jednego kanterka, jeszcze 3 spawny w stole, więc też będzie bardzo duży. Zobaczymy, co wymyśli przeciwnik. No ma tego w ręce Resolve'a, pewnie będzie go grał. Tej tury, więc jak nie teraz, to kiedy? Ale myśli, Może zastanawia nigdy. się. Highway Robbery. Wow. Co za playe tutaj. Dlaczego nie w ręce Resolve? Kto to wytłumaczy? Ja w szoku. Jest Burning discardowany Prophet Burning robię. Tak, Radomir też właśnie jest zaskoczony tą obecnością implementu. No może to jest jakiś taki miks, jakiś taki rzeczywiście połączenie Kuldoty z jakimś takim Zastanawiam się, czy ktoś nie Stormem. wpadł na pomysł Rakdos Madnessa, tylko Monored. No jeszcze na razie nie zobaczyliśmy nic z Madnessem, to prawda, ale no tak, z kolei Monoreto ma tylko jednego spell. No ma więcej, przepraszam, no oczywiście więcej speli z Madnessem, sam czerwony. No i jest Rens Resolve, oczywiście. Szuka rzeczy. Jest kraj, jest Kolejny Reckless Impulse z kolei. Czaczmy tego, po szybkości grania oponenta zakładam, że to nowy gracz i że sam sobie włożył. Bardzo możliwe. No może Ile być. mamy many do dyspozycji? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Niestety nie zagramy obu rzeczy. Jako że jesteśmy na 19, myślę, że nie boję się tego, że oponent nas spali w jednej turze, więc chyba po prostu zagram Olifanta, żeby w następnej turze zabić. W tej turze się to oczywiście niestety nie uda. Cóż, czy boimy się Rejza main? Myślę, że nie. Myślę, że lecimy, powiększamy Kryzalisa i po prostu do przodu. Będę to powtarzał cały czas. Gramy agrodekiem. Naszym autem jest przekręcanie rzeczy w prawo, więc będziemy przekręcać rzeczy w prawo. Zagramy go main phase'owo, bo nie ma to większego znaczenia. Nasz oponent i tak nie ma dobrych bloków. Natomiast tylko main phase'owo możemy zagrać Olifanta. Poprawniej by było zagrać go w drugim main phase'ie, ale chcieliśmy Eldrazi Spawny poświęcić, żeby Raving Chrysalis się powiększył, więc szybciej możemy zabić. Rozumiem, że tutaj nie przewidujesz, żeby przeciwnik cię w jednej turze w jakiś sposób spalił. Nie Chociaż- wierzę to, tak, żeby prawda. z samym Burning Prophetem. W sensie potencjalnie jest taka możliwość oczywiście. Może dać No, mu ładny double start. strike'a, trampla, dużo rzeczy, ale nie wiem, po tym co zobaczyliśmy, to szczerze wątpię. No ale właśnie tak jak pisze Radomir, że po tym co zobaczyliśmy możemy się spodziewać wszystkiego w tym deku. To jest właśnie ten jedyny prawda. minus, że nie jest tak, że widzimy metowy deck i już mamy takie, aha, okej, dobra, wiemy czego się spodziewać. Tutaj możemy się jeszcze nie raz zaskoczyć.
Nawet z No tą. natomiast nadal oponent musi wykręcić 23 obrażenia. Bo oczywiście, jeżeli zaatakuje Olifantem, blokujemy, nie będziemy ryzykować tego. Nadal nie zobaczyliśmy żadnej karty, która by pompowała tego profeta bardziej, ani nic, Tak. co by dawało double strike'a, pomimo zagrania już kilku kart, które ujawniają nam top deck oponenta. Przeciwnik atakuje. O, to niedobrze. Myślę, że to jest raczej jego ostatnia deska ratunku i chyba chce skrócić Olifanta i wrzucić jeszcze dodatkowego blokera, ale zobaczymy, może coś jeszcze ma. Unholy Hit. Okej. Czyli ma duży removal w takim razie, czyli ten Olifant ginie. Czy my też giniemy? To jest I pytanie. 4. Ach, nie miał delirium. O, myślałem, że już nabił delirium. No to nie, no ten Olifant jeszcze nie ginie. Nie, coś tutaj nie poszło przeciwnikowi. Uła, No dobra. to ciekawa lista. Może być, że tutaj przewidywania Judgmana jest tak, jest zasadna, ale oczywiście my gramy tak, jakbyśmy grali na najbardziej zdolnego oponenta, który ma potężny deck, więc co sajdujesz? Gramy na Monoreda. Jest to ewidentnie jakiś rodzaj spalary, więc myślę, że Weather the Storm nie będzie błędem, jeżeli wsajdujemy. I myślę, że znowu klasycznie wysajdujemy karty, które są raczej dość wolne, typu Humid in the Tavern, Olifant. I do tego pytanie brzmi, jaką czwartą kartę wysajdujemy? Wydaje mi się, że poprawną odpowiedzią będzie Boarding Party, gdyż Generous End nam może generować food tokeny i ewentualnie lepiej blokować. Znowu Boarding Party ginie od Bolta, więc też jest taki minus tej dużej karty. Ja mam słabą pamięć do niektórych kart, czy ten Profet ma 3 z tyłu, czy 2 z tyłu? Tak, Profet ma 3 z tyłu, jest 1-3. Okay. I na triggerze ma +1, +0 i Scry 1. Więc niestety Breath Weapony nic nie robią. Jeżeli Dopóki nie zobaczymy Cooldoty albo Kill możliwe. Natomiast ja wychodzę zawsze z założenia, że dopóki nie zobaczę tej karty, to nie ma sensu grać wokół niej, chyba że widzę, że to jest metowy deck ewidentnie, no to wtedy wiadomo, będę z pamięci wyciągał to, co powinno być w tym decku. No i zobaczmy. Tym razem oponent zacznie. Tak. No Lander. Idź. Prosta decyzja. Chyba, I mamy tutaj... akcelerację, mamy Reaper-Posera, mamy 2 Weathery. Myślę, że to kipnę i myślę, że jednego Weathera tutaj wyrzucę. Myślę, że aż tyle nam nie będzie potrzebne. Nie wiem, czy twojej ręki nie kipnąłby Andrzej Kwas, który też, mam nadzieję, że jest jeszcze z nami obecny, kipował no Landery właśnie w takiej grulowej pązie. Zdarzało mu się, tak, widziałem, zdarzało mu się wygrywać z no-landerami. Tak. Był zawsze stopa właśnie ten land i potem już wszystko po maśle. Trzeba wierzyć w serce kart. Czy ty też dobrałeś właśnie landa stopa, tak mi się wydawało? Tak, dobrałem landa stopa. No to masz odpowiedź, jak należy grać. Dobrze, że nie ma Kielczan na czacie, bo by już się na pewno odezwali. I lecimy. Oponent chyba nam zaserwuje dokładnie to samo otwarcie, co w poprzedniej grze. Tak jest. Jest Reckless Impuls, dobieranie kart. Przynajmniej zobaczymy, może coś nowego. Scry na top, czyli coś mu się spodobało. Pewnie ląd mu się spodobał. Tak jest. No i teraz, czy gra Razy? Nie. Bolt. Gra po prostu Bolta w naszego... To jest Bolt w Reaper-Posera. Tak, bo rozumiem, że będzie chciał się przebijać profetem. I teraz liczymy, bo mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6 mana, więc w następnej turze moglibyśmy zagrać sobie Chrysalisa z Weather the Stormem. Potencjalnie mamy 8 mana, ponieważ Chrysalis nam stworzy jeszcze 2 Eldrazi Spawn tokeny. Myślę, że po prostu za 3 mogę wpuścić i tyle. Dołączył do nas, widzę na czacie, Franek. Pozdrawiamy Franka. Mamy Utopia Sprawla, który zdecydowanie podwyższy nam grę Magic Podcast. Zdecydowanie podwyższy nam Storm Count o 1. Zagramy znowu. Teraz gramy wokół Raze'a, więc zagrywamy na innego ląda. I tak nie mamy Arbor Elfa, więc nie robi to nam większej różnicy. Sloutujemy trochę many. Weźmiemy jedną z Eldrazi Spawna i zagramy Chrysalisa, zostawiając sobie jedną zieloną na Weathera. Okej, czyli rozumiem, że chcesz teraz zagrać? Tak, to już jest Weathera. 9 życia, więc myślę, że
Nie ma co. Zagrywamy Wedera. 9 w górę. I puszczamy turę. Holian odgraża się, że nie znasz dnia ani godziny, kiedy monogreen stąpy wróci. No, Szczerze, mam nadzieję, bardzo lubię mety, które są różnorodne, więc im więcej tier 1 decków, tym według mnie lepiej. plus monogreen stąpy, no tam miało właśnie tego szamana, który generował manę, więc zawsze jakieś źródło czerwonej jest. Pytanie, czy w takim, nazwijmy to klasycznym monogreen stąpy nie zmieszczą się też krysalisy, po prostu jako taki dodatek, no i ewentualnie no jakiś tam, nie wiem, jeden lans czerwony. No to brzmi praktycznie jak ten deck. No ale nie, no tam monogreen stąpy nie grało żadnych Utopia Sprawly, Wild Growthów, tylko różne inne Tylko po jakieś prostu dopaki. tanie też, tak. Tak, tanie potwory, 2/2, też tworzące takie spawny, no nawet za 1 many były też kreatury, które rosły, ale właśnie taki Holian, krysalis. masz szansę być pionierem formatu. Wymyśl, No, życzę ci tego bardzo. jakiej mety spodziewamy się w Znowu Katowicach? skrajna top. Pyta Dwa highway rowery. Damian. Ja powtórzę to, co mówiłem na początku streama, to nie ty weryfikujesz metę, tylko meta weryfikuje ciebie. Polecam grać deckiem, z którym czujesz się po prostu komfortowo, który jest generalnie w mecie i który masz najlepiej ograny. Plus jeszcze jest to dość odległy mamy termin, Altizaura. no, mamy miesiąc, Mamy równo jeszcze wychodzi miesiąc. Duskmorn w międzyczasie, Tak, więc zobaczymy. nowy dodatek. Mamy Altizaura i mamy manę na Altizaura. Znowu boarding party jest kartą. Więc zagrywamy combat. Altizaur. Jest No boarding i party, jak zwykle. ale miodzio. W Malevolent Rumble. Może Idealnie. być. I I mamy potem- dużo kart do wyboru. No na pewno nie chcemy Utopia Sprawla, bo już nie potrzebujemy aż tyle. Malevolent Rumble wrzuci nam Eldrazi Spawn Tokena. Raving Chrysalis ma teoretycznie najwyższy ceiling z tym Raving Chrysalisem, którego mamy tutaj. Generous stworzyłby nam Food Token, ale nie potrzebujemy już. Tak myślę, że mając 26 życia, nie musimy bać tego, że nas oponent spali zbyt szybko, więc wezmę tego Chrysalisa. No i co? Let's go to work. Gramy agrodekiem, przekręcamy rzeczy w prawo. Czaszman, jeżeli chodzi o twoje pytanie, ten nowy dodatek, on chyba rzeczywiście jakoś wychodzi tydzień Wychodzi wcześniej. tydzień przed Commonem, jest Tak. pre-release i będzie legalny na Commonie już. Właśnie, będzie legalny. To jest oficjalne, tak? Czy Tak. tutaj da się to Teraz zmienić już nie ma jakoś? czegoś takiego jak release, w sensie istnieje Tak. oficjalnie oczywiście release dodatku, natomiast karty stają się legalne już z pre-release'em, więc Duskmorn ma premierę chyba 19-20, jeżeli dobrze pamiętam, coś takiego. Tydzień przed Commonem, w każdym razie to będzie weekend przed Commonem i wtedy zaczną być legalne te karty. Może to jeszcze teoretycznie zmienić metę. Podejrzewam, że nie aż tak bardzo jak MH3, które no namieszało bardzo mocno, ale coś może się zadzieć. Tak, właśnie z MH3 bardzo dużo nowych kart, mocnych kart, dużo deków je wykorzystuje. O! Glamborrow praktycznie nic. Mamy kolejnego Chrysalisa, którego możemy zagrać i możemy zagrać oba Chrysalisy, jeżeli dobrze liczę, bo teraz tak, weźmiemy 3-4, no tak jest, możemy zagrać oba, więc poświęcimy, powiększymy. Czy tym razem już mamy Delirium? Nie, żebyśmy mogli grać wokół tego w jakikolwiek sposób. Ale czy on strzela w naszego Tak, Chrysalisa? Unholy Hit strzeli za 6, jeżeli 6, ma okej. Delirium. Ma Delirium, no. natomiast nie przejmujemy się tym. Zagrywamy kolejnego Chrysalisa. Okej, tutaj Franek napisał, że widzi, że MTGO Premium wykupione. Przyznam, że nawet ja nie wiem, co może mieć na myśli Kusza. Myślę, że chodzi o to, że to już trzeci raz, kiedy nam Boarding Party wypadło z Cascade'a z Zonoid Altizaura? Okej, no tak. Chyba tak. No dzisiaj prawda. całkiem dobrze siadają te Cascade'y. Trzeba przyznać. Zdarzały się co prawda gorsze i zdarzało się to obdekować Foresty w jednym meczu, ale modo nam dzisiaj jest łaskawe zdecydowanie. Tak, a niezbyt wiele mulliganów, no i te czy top decki, czy z kaskadą. Nawet mulligan do 4 Tak. walczyliśmy równo. Okej, tu przeciwnik wszystko robi, żeby zatrzymać nasze stwory. Tak. Okej, nas I też to pozbywa cieszy. się, robi 1 za 2, właściwie 2 za 1, tak. Tak, Tutaj na naszą korzyść to będzie. bo my zaraz znowu wypełniamy stół dużymi bydlakami. Tak jest.
Poddajemy. O. O, I oponent się rzeczywiście. poddał. Mamy 4-1. Nie zagraliśmy co Brawo. prawda na zbyt wiele metowych deków. Głównie graliśmy rogue decklisty off meta. Natomiast myślę, że gry generalnie były ciekawe. Najbardziej mi się podobała mimo wszystko gra z Bombajem. Bardzo interaktywne, dużo rzeczy się działo. Myślę, że to było najciekawsze, no i też to był jedyny metowy, taki prawdziwy metowy deck, żeby pokazać jak gra Grul Ramp. Myślę, że wynik 4-1 tutaj całkiem dobry. Polecam ten deck wszystkim nowym graczom i nie tylko nowym graczom. Jest dość prosty w pilotowaniu, tak jak mówię, nie można się bać tych mulliganów, trzeba schodzić. Myślę, że pokazałem tutaj, że te mulligany nie są aż takie straszne. Ważne, żeby Da móc się z nich zagrywać proste odkopać, rzeczy, że, tak, od że samego jest. początku, żeby zagrywać po prostu jakieś zagrożenia w stół i się rampić. Tu masz wiadomość od czaczy, opening paczek. Nie wiem, czy co No planujesz dobrze, zrobić z możemy wygraną, zrobić bo opening naprawdę paczek dla widza. dobrze ci poszło, Kusza, gratuluję. Oczywiście Dziękuję. fajne były te mecze, fajnie było znowu spotkać się z Bombajem i z nim tym razem wygrać. Zobaczymy, co tam ci wypadnie. Tak, Jeszcze. opening paczek dla widza. Skoro Jedziemy. dzisiaj Wszystkie premium naraz. MTG, to 60 playpointów, czyli odpowiednik $6, co już nam, no nie zwraca nam 5 paczek, ale tam jeszcze jakieś rzeczy. Nie wiem, co tu stoi, nie znam szczerze mówiąc cen na Modo, ja generalnie nie grywam na Modo, dopiero ostatnio wróciłem na twoje zaproszenie. Ostatni raz przed tym grałem rok temu ponad. No, czy myślę, otworzyłeś że wszystkie paczki naraz? Wszystkie paczki naraz tak, otworzyłeś? wszystkie naraz. Kurczę, Nie będziemy już dobra, myślę trzeba marnować czasu, 23:16. dozować emocje, no ale dobra, jeżeli ktoś widzi coś tutaj, co jest cennego, może podpowiedzieć Kuszy, żeby zaraz sprzedawał i tiksy Tak jest. wyciągał. Także jeszcze raz bardzo ci dziękuję za zaproszenie. Myślę, Dobra, że ja tutaj przełączę na nasz główny ekran. tak jest. Myślę, że możemy przejść do jakiegoś ewentualnie omawiania, odpowiadania na pytania, bo szczerze mówiąc lubię formułę, w której czat jednak jest trochę bardziej interaktywny i chciałbyś się na przykład dowiedzieć czegoś o tym deku, o tym, co zagraliśmy. Być może będę w stanie odpowiedzieć w jakiś sposób, coś pomóc, doradzić. Ja Kusza też ci bardzo Albo może dziękuję. ktoś ma uwagi. Naprawdę cieszę się, że pomimo tylu problemów technicznych i z internetem, no my dograliśmy te gry do końca. Widzę, że cały czas jest 12 osób obecnych, więc ludzie nas oglądają. Mieli nadzieję, że ten internet w końcu jednak pozwoli nam dograć. Się bardzo cieszę. Mam nadzieję, że też im się właśnie wszystko podobało. Jednak te gry, myślę, dobrze pograłeś. Jakiś jeden błąd. 4-1 wynik na koniec jest bardzo dobry. Może tutaj taki w takim Pucharka razie. niestety co prawda nie ma, jak dobrze wiemy, liczba pucharków jest jedynym wyznacznikiem kompetytywności deku, więc może nie jest aż tak kompetytywny, ale można wyjść nim do przodu na pewno. Łukasz pyta, jakie są słabe matchupy tego deku. Tutaj Wszystkie combo deki, w szczególności te skręcające się bardzo szybko, czyli najnowszy deck, czyli Glee, Cycling Storm, Mogwartsy, combo ściany. Nie mamy interakcji main deckowej z tymi dekami, a nawet po sideboardzie też niewiele z tym możemy zrobić, w szczególności przeciwko ścianom. Breath Weapon może i zdejmuje jakieś Jaspera Sentinel czy Quirion Rangera, ale to jest zazwyczaj za mało. Więc no, z tym mamy niestety problem. Gli jest teraz wszechobecne, więc może to nie być najlepszy wybór na jakiś duży turniej, gdzie chcielibyśmy powygrywać, bo pewnie dużo osób wtedy będzie grało tymi Gli. Natomiast polecam do grania sobie też tak po prostu w LGS-ie na tych waszych cotygodniowych czy co dwutygodniowych turniejach, w zależności od tego, gdzie tam gracie. Bardzo przyjemny deck, nie wymagający zbyt wiele mużdżenia w trakcie gier. Zagrywamy zagrożenia i przekręcamy je w prawo. pytanie od Franka przekazuje z kolei, jak oceniasz matchup na Awkę? Co tutaj Matchup na Awkę, tak. jest Matchup kluczowe na w Awkę tym się trochę matchupie? zmienił, w międzyczasie właściwie 2 razy. Teraz Affinity gra, poza Crackland Shamanami, gra też Toxin Analysis, które daje Death-Toucha. Więc jest trochę problem z tym, że Crackland Shaman potrafi nam zczyścić cały board za jeden artefakt i jeszcze zgainować trochę życia. Wcześniej bym powiedział przed tym, że jest to favorable matchup, natomiast po tym zagrałem tylko jeden mecz na Awkę, udało mi się go wygrać, bo oponent nie zagrał ani razu Krarka z Toxin Analysis, natomiast nie wydaje mi się, żeby był zbyt dobry dla nas, jeżeli oponent gra dostatecznie dużą liczbą Toxin Analysis, poprawnie się sideboarduje i poprawnie mulliganuje. Bo po prostu zejdzie do 6 życia, wyczyści nam board, zagra swoje rzeczy, możemy się nie przebić najzwyczajniej w świecie. Mamy co prawda większe kreatury od niego,
część jest z tramplem, ale czyszczenie stołu, potencjalne double bloki, no nie jest aż tak wesoło. Jest on wygrywalny absolutnie, nie jest jednostronny, ale wymaga tight gry i trzeba grać wokół trochę jednak tego Krarkes Toxin Analysis. Okej, jeszcze jest pytanie też od Damiana odnośnie bardziej takiej wersji pązowej, że wracają Monwuli, Aximosy, co Tak, lepsze, czy na przykład Tu grać musimy tak Monwuli, powiedzieć kilka Thermokars? rzeczy. Bo tak, Ponza nadal jest dobrym deckiem i nadal uważam, że jest viable, w szczególności, że wracają kontrole do mety. Jest coraz więcej IZ skredów, jest coraz więcej UB wróżek i Ponza ma na te deki lepiej niż po prostu rampa. Jeżeli chodzi o sam ten deck i dodanie Moonwuli, sam się nad tym zastanawiałem, bowiem tutaj są właśnie te takie 3 karty, czyli te 2 Mythic Tower i ten jeden Olifant, które są tak trochę wrzucone, bo robią trochę value, bo potrzebujemy czegoś więcej, ale one nie są jakby nie są bardzo ważne dla naszej strategii, o tak. Dla naszej strategii ważne jest po prostu zagrywanie tych wielkich rzeczy. Generous End tutaj się znajduje nad Olifantem, ponieważ znowu mamy więcej forestów i food tokeny pomagają w matchupach na szybkie agrodeki typu White Winnie czy Kuldota. Sam się zastanawiałem nad wywaleniem właśnie tych 3 kart i potencjalnie 4 za Moonwuli Acidmos tylko, bez Thermokarsta. Dlaczego tak? Bo Moonwuli Acidmos wyszukuje nam landa po prostu też dodatkowo na Srampi. Nie mamy tego potencjału zagrania Arbor Elfa / Utopia Sprawla / Wild Growtha, żeby w drugiej zagrać Thermokarsta. W sensie pozbywamy się tego oczywiście. Natomiast nadal mamy opcję zagrania w drugiej turze Moonwuli, jeżeli dobierzemy i Arbor Elfa, i Wild Growtha lub Utopia Sprawl. Więc jest to temat do przemyślenia. Nie wiem jeszcze, jak to dokładnie by się dało. Nadal to są dość słabe top decki w late game'ie, ale early game'owo jest spoko. Ponza ma o tyle lepiej, że przez to, że gra 8 land distraction, ma dużo większą szansę otworzenia przynajmniej jednego na opening handzie, co też się bardzo liczy, bo znowu chcemy to zagrywać w early game'ie, a nie chcemy to top deckować w late game'ie. Dlatego wolę grać rzeczy, które chcę grać w early game'ie, wolę grać więcej sztuk niż po prostu jakieś one-offy, czy właśnie two-offy, nawet free-offy. To też widać było w tym matchupie na Dimir Wróżki, gdzie wsajdowałem tylko 3 breath weapony, a nie 4, bo nie jest to karta, której potrzebuję w early game, tylko potrzebuję jednego w late game, żeby raz czyścić board po prostu. To ja miałbym jeszcze jedno pytanie, może takie na koniec. Jeżeli to jest deck, który potrzebuje dużych stworów, które coś robią, czy widziałbyś tutaj możliwość wpuszczenia Czerwonego Monarchy, który jest dużym bydlakiem, pozwoli ci potem dobierać karty, on ma chyba trampla nawet, jeśli dobrze pamiętam. Tak, tylko że on jest 5-2, jeżeli dobrze pamiętam, ginie od czegokolwiek, Tak. więc to jest problematyczne. Zauważ, że u nas co ginie od boltów? Reaper Poser, który nas rampi, i Boarding Tak. Party, które ma Cascade dodatkowo, Tak. więc coś do niego wypada. Bronienie monarchy samym tym typem 5-2 jest problematyczne. Chcesz mieć coś jeszcze w boardzie z nim, Tak, więc na pewno. po co go zagrywać, jak można zagrać po prostu te coś innego i potem zagrać znowu coś innego i zagrać jeszcze większe, które później. Więc ja bym osobiście nie grał czymś takim. To kosztowało 4 mana, jeśli dobrze pamiętam, 3 black, 1 czerwoną? Możliwe, tak. No, więc też jest problem z zagraniem tego w tempo, bo nie zawsze będziemy mieli tę czerwoną manę. Nie, tak sobie myślę, że jeżeli nawet w drugiej turze grasz Chrysalisa i tutaj mógłbyś w drugiej Zdarza turze grać się, Monarchę, ale nie zawsze. tak, w drugiej turze grać Monarchę, to byłoby całkiem potężny ruch. Tak, problem jest wtedy, kiedy on zginie od zasadniczo czegokolwiek i oponent przejmie tego monarchę i będziemy mieli problem, bo nie będziemy mieli na przykład boarding party z hastem, żeby to odebrać od razu. O, albo tutaj Holland podpowiada z punktu widzenia many lepiej już zielonego monarchę. No, też Tak, tutaj to już zdecydowanie też. To też bardziej pomaga, tylko ten zielony monarcha też nie pamiętam, on nie był zbyt duży. Nie pamiętam dokładnie, on też miał jakąś umiejkę. Musiał być chyba blokowany przez 3 kreatury, jeżeli dobrze pamiętam. Nie pamiętam. Nie mam też przed oczami tej karty, mogę zaraz jej poszukać. Tutaj Kamajak pisze We Love Kusza. Zaraz, kim jest Kamajak? Kim jest Kamajak? Eduardo. Eduardo, cześć Eduardo, czemu nie przychodzisz na Paupera? Dawno cię nie widziałem. Tak, Holian podpowiada, że on może blokować 2 kreatury, jeżeli posiadasz monarchę, więc teoretycznie łatwiej by było obronić tego monarchę. Nie pamiętam, ile on miał w plecach.
3-3 był właśnie, jakoś No tak? to też znowu ginie od Bolta. Jakby ten Avenging Hunter się broni przez to, że ma 4 w plecach, że to jest tylko Galvanic range, nie? Boarding Party nie wstawia emblemu jakby w stół, więc nie ma czego odebrać przeciwnik, więc nawet jak zostanie zabite to Boarding Party, to zawsze mamy to value z Cascade'a. A nie wydaje mi się, żebyśmy mogli coś innego uciąć. Tak, 3 flex sloty, powiedzmy Oliphant i 2 Umikne Tavern, to jest tyle. A nie, Holen mówi, że on był 4-4. O, patrz. 4-4, ja no to źle zmienia zapamiętałem. trochę matematykę. Można by się w takim razie zastanowić ewentualnie nad nim, może właśnie w tych 3. Za to jest to do przetestowania w takim razie. A Eduardo się tłumaczy, że jest na studiach w Holandii. No dobra, jakieś to wytłumaczenie jest, no uznajemy. Ale To to znaczy, powodzenia tam w Holandii. dobrze poszła matura, jest w takim razie studia w Holandii, gratulujemy. Dobra, Kusza, zbliża się północ. Z jednej strony szybko się uporałeś, więc skończyliśmy już. Chyba będziemy się żegnać. Naprawdę bardzo Ci dziękuję za te gry. Mam nadzieję, że jeszcze nie raz będziesz gościł w Pauper Dojo. W takim razie no, gratuluję Ci i do zobaczenia w takim razie. Ja również dziękuję za zaproszenie, miło mi się grało. Dziękuję czatowi za wszystkie pytania, podpowiedzi i uwagi. I co? Do zobaczenia w następnym Pauper Dojo. Właśnie, jeszcze 2 krótkie ogłoszenia, a z Tobą się żegnam. Trzymaj się, Kusza. Do zobaczenia w Pauper Dojo. Na razie. 2 krótkie ogłoszenia, nie będę przedłużał. Cieszę się, że tyle osób dotrwało do końca. Pierwsze jest takie, że właśnie równo za miesiąc jest Common Katowice i tylko do jutra można kupić bilety Early Bird w najniższej cenie, więc polecam. Wiem, że zapisanych jest już całkiem sporo osób, ale jeszcze tych miejsc trochę jest. Mam nadzieję, że może padnie rekord i naprawdę pobijemy frekwencyjną, po prostu frekwencyjny rekord co do turniejów pauperowych w Polsce. Drugie ogłoszenie. Wcześniej zapowiadałem, że Pauper Dojo będzie co 2 tygodnie. Udało się spotkać teraz, graliśmy tydzień temu i spotkamy się za tydzień. I za tydzień moim gościem będzie Radosław Marszelewicz, czyli Bombaj. Dokładnie tak, widziałem, że się ludzie na czacie dopytywali, dopominali, czy będzie Bombaj w Pauper Dojo, więc ja potwierdzam, że tak. Zapraszam w takim razie wszystkich za tydzień, wtedy Bombaj będzie siedział jakby po naszej stronie, nie spotkamy go jako przeciwnika, będziemy mogli obserwować wszystkie jego mecze, więc mam nadzieję, że też to zobaczycie, będziecie z nami. Bardzo wszystkim dziękuję za cierpliwość i za wyrozumiałość, za te wszystkie błędy techniczne. Ja spróbuję opłacić internet, żeby za tydzień już nam nie przerywał, dlatego życzę wszystkim dobrej nocy, trzymajcie się i do zobaczenia w Pauper Dojo.